Na okładce kultowego albumu Life and Dangers Phil Lynott, lider Thin Lizzy, wygląda jak wzór gwiazdy rocka. W świetle reflektorów, na szeroko rozsuniętych kolanach, w skórzanych spodniach, z obnażonym torsem, z gitarą opartą na biodrze, z prawą ręką zaciśniętą w pięść, uniesioną w górę, z wyrazem ekstazy i triumfu na twarzy. Prawdziwy wojownik, prawdziwy zwycięzca. Niestety kilka lat później już nie żył. Jak to się stało, że ciemnoskóry chłopak, który nawet nie urodził się w Irlandii, został jej skarbem narodowym? Jak doszedł na szczyt i co było potem? W którym klubie piłkarskim miał udziały? Co łączyło go z muzykami Deep Purple i kogo zmuszał do gryzienia sera? Już teraz w nowym odcinku Muzycznego Subiektywu. Zapraszam! Na wstępie dygresja. Jeżeli kogoś interesują losy Thin Lizzy czy przegląd ich dyskografii, to zapraszam do osobnego odcinka, który im poświęciłem. Link znajdziecie na końcu tego epizodu. Dzisiaj przyjrzymy się bardziej sylwetce ich lidera, basisty, wokalisty, kompozytora i tekściarza Phila Lynotta. A zaczniemy od intrygującej kwestii jego pochodzenia. Jeden rzut oka na zdjęcie i od razu dojdziemy do wniosku, że coś tu się nie zgadza. To już nawet ja wyglądam bardziej irlandzko niż on. Okej, może dzisiaj to nikogo nie dziwi, ale zaraz po II wojnie światowej taki miks czarny Irlandczyk to było coś nietypowego, no wręcz unikatowego. Jak zatem do niego doszło? Pomijając zawiłek kwestię genetyki, no skupmy się na faktach. Jego mama Philomena Lynott, dla bliskich Phyllis, wychowała się w Dublinie, na przedmieściach Dublina, dokładnie w Crumlin, ale od zawsze chciała się stamtąd wyrwać. Udało jej się to w wieku 17 lat. Wyjechała do Anglii w poszukiwaniu pracy i ciekawszego życia. Jego ojciec, Cecil Joseph Paris, pochodził z Gujany, dokładnie wtedy jeszcze Gujany Brytyjskiej, i był potomkiem afrykańskich niewolników, którzy byli tam przywożeni przez kolonizatorów. W 1947 roku wyemigrował do Wielkiej Brytanii i po jakimś czasie na potańcówce w Birmingham spotkał Philomenę. Nosił już wtedy ksywkę Duke ze względu na swoją stylówę i osobisty urok. Wdziękom tym uległa również Philomena, para zaczęła ze sobą chodzić, a jakiś czas potem okazało się, że Phyllis jest w ciąży. Dziecko urodziło się 20 sierpnia 1949 roku. Na pierwsze imię dostało Philip, co było męskim odpowiednikiem Philomeny. Na drugie dostało Paris, czyli nazwisko ojca. Cecil, tu dajmy mu sprawiedliwość, zaproponował pomoc i małżeństwo, ale Phyllis nie chciała się wiązać, odmówiła. Postanowiła dziecko wychować sama. Pierwszym domem Filipa był katolicki ośrodek dla niezamężnych matek, w którym Philomena znalazła się zaraz po wyjściu ze szpitala. Phyllis spała na sali dla matek, Filip na zbiorczej sali dla dzieci. Takie ośrodki zaraz po wojnie były w Irlandii i Wielkiej Brytanii bardzo popularne, przy czym większość tych nieślubnych dzieci trafiała niestety do adopcji. 18-letnia Philomena uparła się, że Filipa zatrzyma i będzie go wychowywała, tym samym zaczynając długi okres tułaczki za pracą i życia na cenzurowanym, jako samotna matka i to w dodatku taka, która zadała się z czarnym mężczyzną. Lynott nie lubił wspominać tych pierwszych lat swojego dzieciństwa, tego okresu, zanim zamieszkał z babcią w Crumlin. Ale wiemy, że dużo się wtedy przenosili, mieszkali w Birmingham, w Leeds, w Liverpoolu, w Manchesterze. Kiedy Phyllis chodziła do pracy, Filipem zajmowały się opiekunki albo pracownicy socjalni. Cecil pojawił się w ich życiu jeszcze kilka razy, zawsze oferując pomoc i małżeństwo, ale Philomena obstawała przy swoim, nie chciała się wiązać. W związku z tym facet w końcu machnął ręką i w kilka lat później założył własną rodzinę, o czym jeszcze sobie dzisiaj powiemy. Dla młodego Lynotta ten pierwszy okres jego dzieciństwa był czasem braku stabilizacji i niepewności, pogłębiane jeszcze przez dziwne wybory Philomeny, która zanim osiągnęła 21 rok życia, zdążyła zajść jeszcze dwukrotnie w ciążę, za każdym razem z innym mężczyzną i za każdym razem nie decydując się na małżeństwo. Niestety, w przeciwieństwie do Phila, przyrodnie rodzeństwo nie miało tyle szczęścia. Trudno wiążąca koniec z końcem Philomena zdecydowała się
oddać dzieci do adopcji. I tak Phil, który w zasadzie od urodzenia nie miał ojca, teraz jeszcze w wieku odpowiednio 4 i 5 lat musiał rozstać się z przyrodnią siostrą Janet i z bratem Jamesem. Nigdy więcej ich nie spotkał. Czy o nich pamiętał w dorosłym życiu? Trudno powiedzieć, nigdy o nich nie wspominał, ale dla młodego chłopca na pewno było to przeżycie traumatyczne. A zaraz potem czekało go kolejne, bo jeszcze przed jego 8 urodzinami Filomena stwierdziła, że chłopcu będzie jednak wygodniej mieszkać w domu jej rodziców i oddała go na wychowanie swojej mamie, a babci Phila, Sarze Lynott. Tak więc od 1957 roku Phil zamieszkał w Crumlin na przedmieściach Dublina. Pod opieką Sary, jej męża Franka oraz swoich wujków i cioci. Sara Lynott była twardą Irlandką, mądrą, zaradną, kochającą kobietą, która otoczyła go potrzebną mu opieką, miłością, zapewniła bezpieczną przystań w życiu. Frank był dla niego tak naprawdę pierwszym ważnym mężczyzną w jego życiu, substytutem ojca. I kiedy kilka lat później zmarł, Filip, mający wtedy 15 lat, był naprawdę zdruzgotany. Oprócz rodziców Filomeny w domu mieszkało jeszcze jej rodzeństwo, które tak naprawdę traktowało Filipa bardziej jak młodszego brata. Zresztą wujek Timothy, najstarszy z tej trójki, był 10 lat starszy tylko od Filipa, ciocia Irene 7 lat starsza, a wujek Peter tylko 16 miesięcy. Co więcej, i to jest ciekawe, przez długi czas nie wiedzieli o tym, że Filip jest ich siostrzeńcem. Tak naprawdę zarówno oni, jak i sąsiedzi czy znajomi rodziny myśleli, że Filip jest adoptowanym dzieckiem z Afryki. W tym czasie popularne były takie akcje pomocy dla dzieci z Afryki i wszyscy myśleli, że Lynottowie podjęli właśnie taki krok. A oni sami nie chcieli dementować tych plotek, woleli niedomówienia i tajemnice, niż rozgłaszać fakt o nieślubnym synu Filomeny. Warto podkreślić, że po przybyciu do Irlandii kolor jego skóry nie stanowił problemu, jakby się mogło wydawać. Nikt na jego widok nie wpadał w panikę, nie uciekał w popłochu, nie dostawał ataku histerii. Czy zastałem pana tego, Murzyna? Jakiego Murzyna? No, tego Murzyna, który mieszkał pani. A niech mnie Matka Boska broni! Pod jednym dachem? Z antychrystem? Tak naprawdę w 600-tysięcznym Dublinie czarne dzieci można było policzyć na palcach. A dla wielu osób przez lata Filip był pierwszym czarnym Irlandczykiem, którego w ogóle spotkali. Większość traktowała go jako taką egzotyczną ciekawostkę. Dzieci w szkole również szybko go zaakceptowały, tak naprawdę zazdroszcząc mu jego włosów, które w przeciwieństwie do ich fryzur nie były narażone na kontakt z grzebieniem. Oczywiście zdarzały się rasistowskie incydenty, ale młody Lynott potrafił sobie z nimi radzić. Dla przykładu, pewnego razu jeden z rówieśników chodzących do sąsiedniej klasy, Mick Joyce, zaczął wyzywać go przezwiskiem Sambo i nabijać się z jego pierwszej kapeli The Black Eagles. Lynott nie mógł tego puścić płazem. Został wyznaczony termin pojedynku kilka dni później w parku naprzeciwko szkoły. Brian Downey, który już wtedy się z Lynottem kolegował, chodził do klasy, do której uczęszczał również Joyce i na zajęciach z techniki zobaczył, jak tamten ukradkiem szykuje sobie nóż. Joyce zagroził Downeyowi, że jeżeli o czymkolwiek wygada Lynottowi, to dopadnie go i zleje. Ale Brian pozostał lojalny, wierny i przekazał wszystko Filipowi, który specjalnie się tym nie przejął, mówiąc, że też ma swoje ostrze i pokazując je Brianowi. W dniu pojedynku w parku zgromadził się prawdziwy tłum uczniów, ale zanim doszło do walki, ktoś, nie Downey, jak on sam się zarzeka, krzyknął: żadnych noży.
No i wściekły Joyce musiał wyrzucić swoje ostrze. Podobnie zrobił Lynott i doszło do klasycznej bójki na pięści. Szybko zakończonej po 2 celnych ciosach Filipa. Joyce został położony na murawę, a Filip przydusił go do ziemi i powiedział, żeby nigdy więcej tak do niego nie mówił, albo naprawdę go skrzywdzi. Po czym wstał, puścił kolesia, uścisnął mu honorowo dłoń i na tym się skończyło. Pewne sprawy zostały wyjaśnione. Od tej pory nikt już w szkole do Filipa nie podskakiwał. Sam Lynott z dumą podkreślał swoje pochodzenie. Zapytany kiedyś, jak to jest być czarnym i Irlandczykiem, odpowiedział żartem, że jakby być kuflem Guinnessa. Kiedy stał się osobą publiczną, trudno mówić, żeby cierpiał na jakieś prześladowania czy dyskryminację. Po części może to wynikać z faktu, że mało kto chciał zadzierać z facetem wysokim na 6 stóp i 2 cale, czyli na nasze mierzącym jakieś 188 cm wzrostu. Po drugie, bo kiedy zyskał sławę, był też osobą powszechnie lubianą, a radosna muzyka Lizzy nie nastrajała do agresji. Ale oczywiście debile się zawsze znajdą, więc Filip musiał się mierzyć z sytuacjami takimi jak na przykład podczas trasy ze Slade, kiedy z publiki słyszał docinki i życzenia, żeby wracał do Afryki. Ale to były incydenty, a nie codzienność. Codziennością było to, że jego nietypowy wygląd, ciemna karnacja połączona z akcentem irlandzkim zapewniały mu powodzenie i zainteresowanie kobiet. Zdarzały się też czasem sytuacje komiczne, takie jak na przykład kiedyś w barze w Teksasie podczas amerykańskiej trasy, kiedy Filip razem ze Scottem Gorhamem weszli do jakiegoś baru, a DJ powitał ich słowami: nie miewamy tutaj wielu takich jak wy. Chłopaki, myśląc, że pije do koloru skóry Filipa, gotowali się już do bójki, ale wtedy DJ dopowiedział, że takich jak wy, czyli gwiazd rocka, i postawił im drinka. W okresie dojrzewania duży wpływ na Lynotta miała historia Irlandii i mitologia celtycka. Filip bardzo szybko zaakceptował swoje irlandzkie korzenie i stał się bardziej irlandzki od swoich krewnych czy przyjaciół. Być może chodziło o poczucie tożsamości, potrzebę przynależności, której nikt nie mógł mu odebrać. W tych opowieściach na pewno porywała go epickość, połączenie romantyczności i dramatyzmu, losy tragicznych bohaterów, którzy często musieli walczyć z nieubaganym przeznaczeniem. Z tych opowieści czerpał też siłę i wiarę w swoje możliwości, swoją wyjątkowość. Musimy pamiętać o tym, że w wielu mitach, nie tylko celtyckich, bo pojawia się to też chociażby w mitologii greckiej, panowało takie przeświadczenie, że dziecko nieślubne, dziecko, które nie zna swojego ojca, mogło być kimś wyjątkowym. Okazywało się często herosem albo półbogiem. I Filipowi bardzo się ta nadinterpretacja podobała, odnosił ją do swojego życia, do tego, że sam był pozbawiony ojca, i to dawało mu taką siłę i przekonanie o własnej wartości. No a w kraju, w którym dominowali jednak ludzie biali, ten jego nietypowy wygląd, to podkreślało tę jego wyjątkowość i z czasem stało się atutem i przewagą, którą potrafił wykorzystać. Z drugiej strony młodego Filipa bardzo fascynowała Ameryka, która do jego wyobraźni przemawiała przede wszystkim przez filmy, głównie westerny, chociaż jego ulubionym obrazem była Casablanca, oraz przez komiksy o superbohaterach, komiksy Marvela i DC. Ta wybuchowa mieszanka znalazła potem odzwierciedlenie w jego tekstach, ale także na przykład na okładkach płyt Thin Lizzy. Na początku lat 60. młody Filip, podobnie jak wielu jego rówieśników, zainteresował się muzyką rockową. Miał tutaj dobrego nauczyciela, bo jego wujek Timothy miał pokaźną kolekcję płyt, w związku z czym miał od kogo poznawać różnych artystów bluesowych, folkowych, ale też The Who, Creedence Clearwater Revival czy Cream.
Z czasem sam zaczął zbierać płyty, stał się posiadaczem chociażby pierwszego albumu Franka Zappy i Mothers of Invention, The Velvet Underground czy duetu Simon i Garfunkel. W tym okresie jeszcze nie grał na żadnym instrumencie, ale już śpiewał i to głosem, jak się okazało, o ciekawej barwie. Poza tym świetnie wyglądał, zawsze dbał o swój wygląd, nosił modne ciuchy i to w połączeniu z faktem, że był wysoki, ciemnoskóry, przystojny, w dużym stopniu spowodowało, że dostał propozycję dołączenia do swojej pierwszej kapeli The Black Eagles, jeszcze w wieku 14 lat. W The Black Eagles Philip miał okazję po raz pierwszy współpracować z Brianem Downeyem, późniejszym wieloletnim perkusistą Thin Lizzy. Tam też zasmakował lokalnej sławy i życia w trasie, z koncertu na koncert. I doszedł do wniosku, że taka robota pasuje mu dużo bardziej niż nauka, a potem charuwa w fabryce. Dlatego zrezygnował z edukacji tak szybko, jak to tylko było możliwe. Młody Filip żył muzyką, chodził do nocnych klubów, słuchał jej na żywo, tańczył do niej, rozmawiał o niej. Często zasiadując się do późna i przekraczając wyznaczone godziny powrotu, co uwiecznił potem w hicie Thin Lizzy Dancing in the Moonlight. W tym też okresie zaczął chodzić z Carol Stevens, swoją pierwszą poważną miłością i dał się poznać jako czuły, ale też zazdrosny partner. Wbrew temu, co można by wnioskować z jego tekstów, późniejszej postawy na scenie i późniejszych historii opowiadanych o Thin Lizzy, w tym początkowym okresie nie był typem rozrabiaki i wolał z ludźmi żyć w pokoju, wolał nie mieć z kimś innym na pieńku. To nie znaczy, że był jakimś mięczakiem, nie, nic z tych rzeczy. To nie była osoba, z którą chciało się zadzierać, ale sam też niespecjalnie tych konfliktów szukał. Jak sam o sobie mówił: w Kremlin były dwa sposoby na zdobycie szacunku i dziewczyn. Albo byłeś twardzielem wszczynającym bójki, albo grałeś w kapeli. Nie chcąc śniaków i będąc w głębi serca trochę tchórzem, wybrałem kapelę. Podobnie nie był typem sportowca. Epizod z boksem zakończył się blamażem. Cały pobyt Filipa na ringu polegał na tym, że unikał walki, uciekał przed przeciwnikiem. Trener był wściekły, natomiast Filip był bardzo zadowolony z tego, że nie doznał żadnych obrażeń, zwłaszcza na twarzy. Podobnie kiepsko radził sobie z futbolem. Kiedyś na przykład umówił się z kolegami na piłkę nożną i przyszedł na mecz ubrany w strój kowbojski, łącznie z kowbojkami. No i zrezygnował z gry, bojąc się, że się ubrudzi. Tak naprawdę piłką nożną zainteresował się dopiero w połowie lat 70. i to z perspektywy fana, nie gracza, kiedy odwiedzał swoją mamę prowadzącą Clifton Grange Hotel w Manchesterze. Zdarzało mu się spotkać tam piłkarzy Manchesteru United, m.in. słynnego George'a Besta, któremu potem zadedykował piosenkę For Those Who Love to Live z płyty Fighting. I tak naprawdę przez kontakty z tymi piłkarzami zaczął się interesować futbolem i stał się zagorzałym fanem Manchesteru United. Później nawet w pewnym okresie zostając udziałowcem klubu. I ta wierność Manchesterowi pozostała mu do końca jego dni. Mam nadzieję, że teraz nie przewraca się w grobie, widząc, jak sobie radzą jego ulubieńcy. Z mamą widywał się w tym okresie rzadko. Kilka razy w roku, kiedy wpadała do Dublina, przywożąc drogie upominki, najczęściej modne ciuchy. Ich relacja nie była wtedy specjalnie mocna. Wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy Philomena zaczęła zarządzać Clifton Grange Hotel w Manchesterze. Filip zaczął ją wtedy odwiedzać częściej, a już na etapie koncertowania z Thin Lizzy hotel jego mamy był stałym punktem podróży, jeżeli tylko byli w okolicy. Clifton Grange Hotel to był taki podupadający hotel, pełny bardzo barwnej klienteli związanej z show biznesem. Philomena nie chciała
normalnych gości, co najlepiej pokazuje, jak ciasny musiał być dla niej Dublin w czasach jej młodości i jak bardzo nie nadawała się na taką typową mamę. Więc Clifton Grange Hotel gościł brzuchomówców, magików, iluzjonistów, szansonistki, stripteaserki, aktorów, aktorki i zespoły rockowe. Dla Filipa miało to nieodparty urok. Twierdził też, że to tam po raz pierwszy miał kontakt z marihuaną, co zważywszy na to kolorowe, nietypowe towarzystwo, jest bardzo prawdopodobne. Do ojca miał stosunek ambiwalentny. Sama Phyllis niewiele mu o nim opowiadała, więc resztę dopowiadał sobie w wyobraźni. Widział go jako przystojnego uwodziciela gdzieś z Brazylii czy Karaibów, który przybył do Wielkiej Brytanii i roztaczał swój urok osobisty, dzięki któremu uległa też jego mama, a który po nim odziedziczył sam Filip. Kiedy indziej nazywał go czarnym draniem, mając na myśli pewnie to, że ich zostawił, opuścił, porzucił. Nie znając faktów, nie znając prawdy, bo Phyllis specjalnie mu o ojcu nie opowiadała, a on też nie drążył tego tematu. Zaczął się uczyć ukrywać swoje emocje, taką tarczę przed światem, można powiedzieć, sobie zbudował taki mur, trochę zaczął budować, więc nie do końca można było odkryć, co tak naprawdę czuje, co tak naprawdę myśli. Dobrze się zaczął z tym maskować. Ale to nie znaczy, że był jakimś dzieckiem przepełnionym gniewem, nienawiścią, buntem. Nic z tych rzeczy. Wychowywał się w domu pełnym miłości i jego rówieśnicy wspominają, że w okresie tym dublińskim był bardzo wesoły, dowcipny, w żadnym wypadku nie był typem depresyjnego dzieciaka. Gdy Lynott skończył 18 lat, jego życie i kariera nabrały tempa, chociaż nic początkowo na to nie wskazywało. Z początkiem 1967 roku rozpadło się The Black Eagles, Brian Downey wylądował w Sugar Shack, a Lynott chwilowo na lodzie. Ale sprawy szybko się odmieniły. We wrześniu dostał propozycję dołączenia do Skid Row, zaoferowaną przez lidera zespołu, basistę Brendana Brasha Shillsa. Shills chciał mieć u siebie Lynotta z podstawowego powodu, bo ten dobrze wyglądał. Sprawy wokalne były drugorzędne. Liczyło się to, że Filip może być magnesem na kobiety. Miał nawiązywać kontakt wzrokowy z damską częścią publiczności, zagadywać do kobiet po koncertach i zapraszać je na kolejne występy. Filozofia Shillsa była prosta. Faceci nas nie interesują. Jeżeli dziewczyny będą chciały przyjść na koncert, to faceci przyjdą z nimi. Lynott zgodził się, zaczęły się próby, zaczęło się intensywne koncertowanie i po pół roku Skid Row mieli już renomę jednej z najlepszych młodych kapel w Irlandii. Duży wpływ na to miał Filip, nie tylko dlatego, że był dobrym frontmanem, ale także dlatego, że dbał o warstwę wizualną koncertów i to on był pomysłodawcą różnych opraw wizualnych, które nawiązywały do pomysłów, z którymi eksperymentowali Pink Floyd czy The Velvet Underground. Na scenie czuł się świetnie, mimo swojej wrodzonej nieśmiałości, którą jednak potrafił obrócić na swoją korzyść, chociażby w kontaktach z kobietami. Pomagała mu w tym umiejętność fantazjowania o swoim życiu wyniesiona jeszcze z dzieciństwa. W świecie rock'n'rolla mógł być kim tylko zechce, mógł stworzyć siebie od nowa, zupełnie jak bohaterów swoich piosenek. Mówił sam o sobie: jestem czarny, jestem Irlandczykiem i jestem bękartem. Jeżeli nie uda mi się wybić w muzyce, to w ogóle mi się nie uda. Filip był w tym okresie prawdziwym wulkanem energii. Wstawał wcześniej, kładł się późno i cały czas był w ruchu. Uwielbiał szlajać się po Dublinie, podrywać dziewczyny, zaglądać na pchle targi czy do kina, odwiedzać sklepiki, puby, kafejki, a wieczorami nocne kluby. Rewolucja wisiała w powietrzu, echa swingującego Londynu, chociaż z opóźnieniem, ale docierały też do Dublina i świat się powoli zmieniał. Młodzież, tłamszona przez wszechobecny katolicyzm, powoli zrzucała to jarzmo i zachwystywała się wolnością, również w sferze cielesnej, co czasami miało niepożądane konsekwencje, jak w przypadku Filipa i Carol Steven, która pod koniec 1967 roku zaszła w ciążę.
Phil dowiedział się o tym na początku następnego roku i zaproponował, żeby młodzi przenieśli się do Manchesteru, do jego mamy. Ale niestety Carol powiedziała swojej tajemnicy również ojcu, pułkownikowi armii irlandzkiej, a ten wziął sprawę w swoje ręce. Carol została odcięta od Filipa, zamknięta w ośrodku katolickim na czas ciąży i połogu, a zaraz po urodzeniu dziecko zostało oddane do adopcji. Phil nic o tym nie wiedział, a kiedy Carol wreszcie wróciła i spotkała się z nim, było już po wszystkim, również po związku. Lynott nigdy o tym później nie mówił, to była ściśle skrywana tajemnica. Wiedziało o tym lub domyślało się prawdy kilka najbliższych osób i one pewnie mogły odnajdywać nawiązania do tej sprawy w kilku wczesnych piosenkach Lizzy, takich jak Brought Down czy Little Girl in Bloom. Dla Filipa było to kolejne traumatyczne przeżycie, kolejna strata. Tym razem odnajdywał tu analogię do swojego losu. Myślał o dziecku, które będzie się wychowywało bez ojca, w zasadzie bez obojga rodziców, ale co gorsza, zaczynał też patrzeć na siebie. Z tej drugiej perspektywy widział w sobie, podobnie jak w swoim ojcu Cecilu, tego nieobecnego ojca, który nie będzie przy dziecku. I chociaż to nie była jego wina, ale tak wrażliwa jednostka, jaką był Phil, no, musiała odczuwać boleść i wyrzuty sumienia. Mimo kłopotów osobistych, Lynott dalej aktywnie działał w Skid Row, do którego w międzyczasie dołączył rewelacyjny gitarzysta z Irlandii Północnej Gary Moore. Już z Moorem na gitarze Skid Row nagrało singiel New Faces Old Places, pierwsze studyjne nagranie Lynotta. Poza tym Phil wsiąkł w tym okresie w środowisko dublińskiej cyganerii, skupione wokół, powiedzmy, czegoś w rodzaju hipisowskiej komuny, ulokowanej w taniej noclegowni, ochrzczonej przez bywalców The Orphanage, czyli sierociniec. W tym miejscu gromadzili się studenci i absolwenci nobliwego Trinity College, czyli taka śmietanka inteligencji dublińskiej, muzycy folkowi, pisarze, poeci. Filip był tu akceptowany, mimo tego, że pochodził z niższych warstw społecznych, z rodziny robotniczej i świetnie się tu odnajdywał. Ferment twórczy, który się unosił w powietrzu, miał na niego ożywczy wpływ. Zaczął komponować pierwsze próby piosenek, pisanie piosenek podjął, pierwsze próby literackie, pisał wiersze, pisał teksty piosenek i otworzył się też na to, żeby się tymi próbami swoimi podzielić na wieczorkach poetyckich. A to, co usłyszał, akceptacja, z jaką się spotkał, wpłynęły na jego decyzje dalsze o tym, że to jest kierunek, w którym się warto rozwijać, że jego twórczość ma wartość, że on sam ma w sobie to coś. Dodało mu to pewności siebie i wiary we własne umiejętności. W The Orphanage spotkał się też, czy wsiąkł bardziej w świat muzyki folkowej, która bardzo mu się podobała, na równi z ostrym rockiem. I to musimy pamiętać, to był muzyk, który nie zamykał się na jeden rodzaj muzyki. Miał najróżniejsze źródła inspiracji i sam też potrafił tworzyć najróżniejszą muzykę. Nie tylko czadowe kawałki, ale też również popowe czy balladowe. Tego zauroczenia muzyką folkową czy tymi hipisowskimi klimatami nie podzielał za bardzo Bruce Shields, lider Skid Row, który dojrzewał powoli do myśli o tym, żeby się Lynotta z zespołu pozbyć. I nie chodziło tu o jakieś jego mankamenty wokalne, a już na pewno nie o mankamenty wizualne, bo Phil, wysoki, szczupły, przystojny, ciemnoskóry, przypominający Hendrixa, robił robotę bardzo dobrze. Natomiast Bruce Shields chciał zespół przekształcić w power trio. Patrząc na to, co dzieje się na scenie muzycznej, mając na uwadze Cream czy Jimi Hendrix Experience, on też chciał grać w tym stylu. Z Garym Moorem na gitarze miało to szansę powodzenia. Natomiast Lynott w tej układance zaczynał być niepotrzebnym klockiem. Kiedy nagle okazało się, że Phil musi poddać się operacji usunięcia migdałków, Shields wyczuł okazję do tego, żeby się go z zespołu pozbyć. Gdy Phil wrócił ze szpitala, okazało się, że nie ma już dla niego miejsca w zespole. Na otarcie łez Shields obiecał nauczyć go grać na gitarze basowej i faktycznie słowa dotrzymał.
Zwolnienie ze Skid Row było dla Filipa kolejnym życiowym ciosem, zupełnie jakby stracił rodzinę. Zwłaszcza, że był bardzo mocno w zespół zaangażowany. I tym bardziej, że dosłownie kilka miesięcy wcześniej załatwił świeżo ożenionemu Shillsowi i jego wybrance darmowy pobyt w hotelu swojej mamy. Więc teraz czuł się, jakby dostał nożem w plecy. Ale jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Lynott nie zamierzał rezygnować z raz obranej drogi, był zdeterminowany i jesienią 1969 roku powrócił na scenę muzyczną w Dublinie z nowym zespołem The Orphanage, który założył z Brianem Downeyem i 2 innymi muzykami. Nazwa nawiązywała oczywiście do tej komuny hipisowskiej, z którą Filip był związany, ale też stanowiła łącznik z jego dzieciństwem, a poza tym dobrze odpowiadała aktualnej sytuacji wszystkich 4 członków zespołu, bo zanim połączyli siły, każdy z nich był taką rockową sierotą bez kapeli. Ale The Orphanage byli tylko epizodem w muzycznej biografii Phila Lynotta. Chociaż zdobyli lokalną popularność, spotkanie Lynotta i Downeya z Ericem Bellem, gitarzystą, który szukał sekcji do swojego nowego projektu, położyło kres ich działalności. A jednocześnie dało początek prawdziwej miłości muzycznej Phila, czyli zespołowi Thin Lizzy. Aby zacieśnić więzi i w spokoju pracować nad materiałem, Bell i Lynott zamieszkali w wynajętym domu, który nazwali Clontarf Castle, przy Castle Avenue w Clontarf na przedmieściach Dublina. Bell wspomina ten okres jako magiczny, wypełniony muzyką, graniem i porannym jaraniem jointów w łóżku. Sam dom szybko stał się mekką dla wszystkich dublińskich hipisów, muzyków czy innych wolnych ptaków. Muzycy Thin Lizzy byli budzeni o najróżniejszych porach dnia czy nocy przez towarzystwo chętne do poimprezowania. Szybko ta sława imprezowiczów wyprzedziła sławę muzyczną Thin Lizzy. W tym też okresie Phil zaczął sięgać nie tylko po marihuanę, ale też po LSD czy mescalinę, a także po mocniejsze alkohole. Ale cały czas w tym okresie te używki stanowiły tylko pełniły rolę zabawową i rekreacyjną, żeby odreagować i żeby odpocząć po ciężkim trudzie pracy, którą Phil wkładał w tworzenie zespołu, w grę na basie, w komponowanie nowych piosenek, pisanie tekstów, doglądanie spraw zespołowych, czy dbanie o swój strój, swój wygląd, na co poświęcał dużo czasu, a co zaowocowało m.in. udziałem w kilku sesjach modowych. Wysiłki Lynotta i zespołu zostały nagrodzone rosnącą popularnością w Irlandii, nowym ambitnym menadżerem Brianem Twightem, a wreszcie kontraktem podpisanym z Decca Records. Na początku 1971 roku zespół pojechał do Londynu nagrać swoją pierwszą płytę, a wkrótce potem, aby mieć szansę na prawdziwą karierę, zadecydowano o przeprowadzce na stałe do stolicy Anglii. Filip nie był z tego powodu zadowolony, nie był szczęśliwy. Mówił, że aby osiągnąć to, czego pragnie, musi zrobić to, czego nie chce. On czuł się z serca i z wyboru Irlandczykiem i Dublińczykiem. Tu był jego dom, tu był akceptowany, kochany, tu miał swoich bliskich, rodzinę. I Irlandia, nawet w okresie już późniejszym sławy zdobytej w Thin Lizzy, Irlandia, Dublin zawsze były dla niego na pierwszym miejscu. Tutaj uwielbiał wracać, a kiedy kariera Thin Lizzy dopiero się rozkręcała, tu było miejsce, gdzie zespół zawsze mógł liczyć na wsparcie swoich fanów, na podreperowanie budżetu czy podniesienie morale. Bo tutaj zawsze byli witani z szeroko otwartymi ramionami, tu zawsze byli bohaterami. Opuszczenie Irlandii było zatem dla niego kolejnym ciosem, kolejną stratą. Musiał zostawić za sobą dom, bliskich, przyjaciół, miejsca, które kochał, które uwielbiał, w zamian wybierając życie w drodze. Co ciekawe, spędzane już zawsze na przednim siedzeniu pasażera. Nieważne, czy to była limuzyna, samochód osobowy, van, zawsze to miejsce z przodu po stronie pasażera było dla niego zarezerwowane. Miejsce kierowcy nigdy, bo przez całe życie nie nauczył się prowadzić. Przeprowadzka do Anglii oznaczała też, że muszą zaczynać tak naprawdę od zera. Nikt ich tu nie znał,
Nikogo nie obchodziła kapela z Irlandii, choćby najlepsza, a ich pierwsza płyta też za dużo nie zwojowała. Musieli ciężko harować, grając gdzie się da, za co się da, a czasami zupełnie za darmo. Phil w tym okresie zupełnie stracił swoją sceniczną pewność siebie. Jeżeli nie musiał śpiewać, to grał gapiąc się w swoje buty czy w podłogę. Tak naprawdę był shoegazerem, zanim stało się to modne. Życie w Londynie też nie przypominało gwiazdorskiego high life'u. Mieszkali w tanich mieszkaniach, tanio się stołowali, żeby tylko nie popaść w długi, żeby jakoś wiązać koniec z końcem. Zresztą długów przez długi czas uniknąć nie potrafili. A Lynott i jego nowa dziewczyna, Gail Barber, to już w ogóle mieli problemy ze znalezieniem mieszkania, ponieważ w tym okresie nikt specjalnie nie chciał wynajmować mieszkań czarnym ani Irlandczykom. A będąc czarnym Irlandczykiem, to już Lynott miał podwójne problemy, żeby znaleźć jakieś lokum. Wydana w międzyczasie druga płyta przepadła jak pierwsza, ale koncertowe wysiłki zespołu zaczęły się powoli opłacać. Promotorzy ich lubili, zapraszano ich w te same miejsca. Po raz pierwszy udało im się pojechać na kontynent. Philowi podobało się takie życie, życie w trasie z dnia na dzień, bez zobowiązań. Mimo kiepskiej płacy, kiepskich warunków, było to lepsze niż charuwa w fabryce. Kojarzyło mu się z takim kowbojskim życiem, jakie przeżywał w dziecięcych fantazjach. Tym bardziej, że miał niesamowitą zdolność regeneracji i kiedy, powiedzmy, po następnym dniu, po jakiejś imprezie Downey i Bell z trudem zwlekali się z łóżka, to Phil wstawał wcześnie, świeży jak skowronek. W tych pierwszych latach Thin Lizzy wydawał się nie do pokonania. Ale i jego w pewnym momencie zaczęło ogarniać przygnębienie, gdy kariera zespołu wydawała się stać w miejscu i nie było widać szansy na to, żeby osiągnęli coś więcej. Na szczęście zdarzył się przełom, było nim wydanie singla Whiskey in the Jar, którego zespół tak naprawdę nagrywać nie chciał. To był bardziej wypadek przy pracy, był potrzebny po prostu jakiś materiał na stronę B innego singla, ale kiedy nagrali Whiskey in the Jar, management i wytwórnia zdecydowały, że to będzie strona A i to przyniosło im nieoczekiwanie hit. Sami niespecjalnie chcieli nagrywać taką piosenkę, bo nie po to wyjeżdżali z Dublina, żeby promować własną twórczość, żeby skończyć jako zespół grający numer, który tak naprawdę co noc wybrzmiewał w knajpach i pubach Dublina. Ale Lynott nie miał z tym problemu. Bell owszem, uważał, że sprzedali się, że to nie jest to, co powinni grać. Lynott stwierdził, że no okej, może się sprzedaliśmy, ale jeżeli to nas wyrwie z zaklętego kręgu grania po zadupiach za małe pieniądze, to czemu nie? Stało się to też powodem do rozłamu w zespole i od tego czasu, można powiedzieć, nic już nie było takie samo. Nim Whiskey in the Jar zdążyło namieszać na listach przebojów, Thin Lizzy pojechało w trasę koncertową po wyspach Suzi Quatro i Slade, wówczas najgorętszą kapelą w Wielkiej Brytanii. I to był kamień milowy, moment, od którego Phil zaczął się zmieniać w tego showmana, który już kilka lat później będzie bił z okładki Life and Danger z pozu zwycięzcy. Występy przed nienawistną publicznością, która zespoły supportujące miała głęboko gdzieś, były na pewno bardzo cenną lekcją. Podobnie jak Ochrzan, który Thin Lizzy dostali od Chasa Chandlera, menadżera Slade, a wcześniej menadżera Hendrixa, basisty The Animals, który po pierwszym nieudanym koncercie przyszedł do ich garderoby i zmieszał ich z błotem. Ale to, co było najbardziej wartościowe, zwłaszcza z perspektywy Lynotta, to możliwość podglądania, jak ci sceniczni wyjadacze radzą sobie z publicznością, jak tworzą show, jak się zachowują na scenie. Lynott podglądał wieczorami Nodego Holdera, gitarzystę i wokalistę Slade, tak naprawdę próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, jak on to robi. No i doszedł do wniosku, że aby znaleźć się tam, gdzie jest Slade, nie wystarczą tylko dobre kompozycje czy sprawność techniczna. Publiczności trzeba dać coś więcej, trzeba dać im show.
bez show, to oni mogą zostać równie dobrze w domu i słuchać sobie płyt. Tak, tutaj przychodzą, żeby się wyszaleć i żeby zobaczyć czegoś, czego w domowym zaciszu nie doświadczą. Zrobiwszy to odkrycie, musiał wykonać kolejny, trudniejszy krok. Musiał obudzić w sobie rockowe zwierzę. Musiał sprawić, że będzie to show w stanie dostarczyć publiczności. I jak wspominała Suzy Quatro, która oglądała go na tej trasie, a potem widziała go kilka lat później już po tej jego metamorfozie, mówiła w ten sposób. To nie było coś, co Lynottowi przyszło naturalnie. On nie był urodzonym performerem. Nie w sposób, w jaki prezentował się później. To był efekt ciężkiej pracy nad sobą, nad ruchem scenicznym, nad wyuczeniem pewnych póz i gestów przed lustrem. To, co nam się kojarzy nieodłącznie z sylwetką Philippa Lynotta na scenie. Ta jego podniesiona do góry pięść, szeroko rozstawione nogi, bas, którym strzelał w stronę publiczności, te jego okrzyki "Are you out there? Are you ready?" To wszystko, co elektryzowało publiczność kilka lat później, to było wyuczone, to była ciężka praca nad tym, żeby stać się takim przebojowym showmanem. To nie leżało w jego naturze. I co ciekawe, duża część tych póz została przez Philippa zaczerpnięta, podpatrzona z komiksów Marvela i DC o superbohaterach. W tym okresie zaczął ewoluować również strój Lynotta. On zawsze eksperymentował z ciuchami, miał dobre wyczucie stylu, ale w tym pierwszym okresie Thin Lizzy, czy jeszcze wcześniej, pozostawał pod dużym wpływem Hendrixa i w dużym stopniu kopiował jego sposób ubierania się. Był zresztą bardzo z nim związany emocjonalnie, mocno przeżył informację o jego śmierci. Potem, właśnie w okresie trasy, czy po trasie ze Slade, zaczął wykształcać swój własny styl, który tak naprawdę miał takie dwie odnogi. Jedna to był taki, powiedzmy, elegancki, czarujący, latynoski elegant. W koszulach, garniturach lub marynarkach z krawatem często. Te marynarki były często świecące na taką modę glam rockową. A ta druga odnoga to twardy rocker. Skórzane kurtki, pasy nabijane ćwiekami, pieszczochy na rękach. Do tego zawsze wąskie spodnie, często dżinsy i buty na wysokich obcasach, najchętniej kowbojki. Plus nienagannie zadbane afro, no i zabójczy wąsik. Poza tym Lynott zaczął kombinować nad różnymi sztuczkami scenicznymi. Jedną z takich sztuczek było ozdobienie swojej gitary. Lynott podpatrzył u Nodego Holdera jego słynny kapelusz, który był upstrzony lusterkami, które odbijały światła reflektorów. Sam wpadł na podobny pomysł i wykorzystał swoją gitarę basową, do której przyczepił najpierw lusterko odbijające to światełka, a później wziął i do całej gitary wymienił tę płytkę, którą u mnie tu jest czarna, na chromowaną. W związku z czym mógł odbijać światła reflektorów i w czasie koncertu zaczepiać takimi zajączkami świetlnymi ludzi z publiczności. Oczywiście najchętniej jakieś dziewczyny. To był jego taki słynny patent, który potem się przerodził w koncepcję, aby logo Thin Lizzy, takie świecące, które było wywieszane na koncertach, stworzyć z mnóstwa lusterek, które też odbijały te światła Jupiterów. Wkrótce potem singiel z Whiskey in the Jar zaskoczył i Thin Lizzy mieli swoje 5 minut. Zaczęły się wywiady, wizyty w programach telewizyjnych, na przykład w słynnym Top of the Pops, skoczyły trochę garze za koncerty, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Tak naprawdę Thin Lizzy nie miało nic więcej do zaoferowania publiczności, która zaczęła przychodzić na koncerty zaintrygowana Whiskey in the Jar. Cała reszta repertuaru nie trafiała do publiczności. Wydana na fali popularności singla następna płyta Vagabonds of the Western World sprzedawała się lepiej, ale o jakimś przełomie mowy być nie może.
A oczekiwania rosły ze strony managementu, wytwórni, ale i samego Lynota, który w czasie trasy ze Slade napatrzył się na to gwiazdorskie życie, trochę sam go skosztował, potem skosztował trochę sławy przy okazji popularności singla Whiskey in the Jar i teraz chciał więcej. Inaczej niż Eric Bell, dla którego cały ten hałas wokół zespołu był zupełnie niepotrzebny, zwłaszcza wokół piosenki, której specjalnie nie lubił. On wolał się skupić na tworzeniu takiej muzyki, jaka mu odpowiadała. W zespole dochodziło coraz częściej do tarć, a czarę goryczy przelał występ Sylwestra 1973 roku, kiedy zmęczony już tym wszystkim, pijany Bell pojawił się na koncercie i go zawalił. W trakcie koncertu zostawił Downeya i Lynota samych na scenie i następnego dnia odszedł z zespołu. To jest przynajmniej jego wersja. Według wersji innych został z zespołu wywalony. Od teraz Philip już bezsprzecznie był liderem Thin Lizzy. A jego reakcja na całą sytuację z Bellem dobrze pokazuje, jak zaczął się zmieniać, jak miejsce empatii zastąpiło wyrachowanie i rosnące ego. Pierwsze sygnały tego były już wcześniej, kiedy Thin Lizzy rozstało się z Ericem Ricksonem, klawiszowcem, bo zespół zaczynał tak naprawdę jako kwartet. Na samym początku oprócz Downeya, Lynota i Bella w zespole był jeszcze Eric Rickson, klawiszowiec, ale szybko ze względów finansowych tak naprawdę pozbyto się go, zespół nie mógł sobie pozwolić na utrzymanie 4 członków. I Lynott nie miał wtedy z tym żadnego problemu. Teraz podobnie, kiedy Bell zaczął stwarzać problemy, najlepszym sposobem było pozbycie się go. Gary Moore wiele lat później, mówiąc o Philu, powiedział: moim zdaniem on zawsze był niepewny. Starał się wydymać ciebie, zanim ty wydymasz jego. Nigdy tego nie rozumiałem. W tym okresie Phil przeniósł się wraz z Gail Barber do większego mieszkania w lepszej okolicy, ale bywał tam rzadko, dzieląc czas głównie między wizyty w studiu, wyjazdy w trasy koncertowe, załatwianie spraw zespołowych albo wychodzenie na miasto. A jak już bywał w domu, to tam też nie mieli za wiele prywatności i intymności, ponieważ zwykle mieszkał z nimi ktoś jeszcze. To była charakterystyczna cecha Phila. On do końca swoich dni prowadził, powiedzmy, taki dom otwarty. Jim Fitzpatrick mówił, że Phil chyba nie potrafił mieszkać sam, być sam. Więc zwykle w jego mieszkaniu jedna sypialnia przynajmniej była oddana do dyspozycji jakiegoś przyjaciela czy członka zespołu. No więc możemy sobie wyobrazić, co to za sytuacja, kiedy tak mieszkacie w swoim własnym domu ze swoim facetem, a w drugim pokoju jest ktoś obcy, tak naprawdę. No Gail na pewno nie czuła się z tym komfortowo. Tym bardziej, że po tym nieudanym związku z Carol Steven Lynott tak naprawdę nie chciał się na poważnie angażować. Zakładał, że już nigdy się nie zakocha, a poza tym nie był typem monogamisty. Zawsze miał powodzenie u kobiet i chętnie z tego korzystał, zwłaszcza teraz, kiedy zwiększała się popularność zespołu. A ta popularność wpłynęła też na zainteresowanie konkurencji. Z propozycją założenia pobocznego projektu zgłosił się do Phila Ritchie Blackmore, gitarzysta Deep Purple, namawiając go, żeby wraz z nim i Ianem Pace'em, też perkusistą Deep Purple, założyli zespół o nazwie roboczej Babyface. Na wokalu Ritchiemu marzyło się ściągnięcie Paula Rogersa z niedawno rozwiązanego Free. Tak naprawdę losy tego projektu są bardzo mętne. W zasadzie mówi się o tym, że skończyło się na jednej próbie. Phil tak naprawdę nie miał zamiaru rezygnować z Thin Lizzy. Był bardziej zaciekawiony, jak może wyglądać współpraca z bardziej doświadczonymi kolegami. Umówili się w studiu. Paul Rogers się nie pojawił, więc była ich trójka. Pograli trochę, podżemowali. Podobno coś tam nagrano i na tym się skończyło, w zasadzie na jednej próbie. Ian Pace mówił potem, że faktycznie doszło do próby, było tam coś nagrane, ale tak naprawdę rozeszło się o
słabe umiejętności Phila w tym okresie. Po prostu w porównaniu z takimi wyjadaczami, jakimi byli i wymiataczami, jakimi byli Blackmore i Pace, no po prostu Lynott nie dawał rady i to była przyczyna, że z projektu nic więcej nie wyszło. Co najlepsze, zapewne żaden z purpurowych nie wiedział, że nie był to pierwszy kontakt Lynotta z muzyką Deep Purple. Jakiś czas wcześniej niemiecki biznesmen zaproponował muzyką Thin Lizzy nagranie płyty z utworami Deep Purple. Projekt został ostatecznie nazwany Funky Junction, a płyta Funky Junction Play a Tribute to Deep Purple. Na albumie oprócz 3 muzyków Thin Lizzy zagrali jeszcze wokalista i klawiszowiec, ponieważ Lynott stwierdził, że nie podoła liniom Iana Gillana. Wcale się nie dziwię. I tak naprawdę Thin Lizzy wcale nie chciało nagrywać tego albumu, woleli skoncentrować się na własnej twórczości, ale pieniądz nie śmierdzi. Za całą sesję oferowano im 1000 funtów, a dla zespołu, który cały czas walczył o utrzymanie się na powierzchni, to były pieniądze nie do pogardzenia. Gdy Eric Bell opuścił zespół, Lynotta i Downeya przez jakiś czas wspierał Gary Moore, ale daleko ich to nie zaprowadziło. Zespół trzeba było gruntownie przeorganizować, o ile w ogóle nie zaorać projektu i nie zacząć od nowa. Ostatecznie Lynott został przy starej nazwie, ale zawsze podkreślał, że to, co udało się stworzyć, gdy dołączyli do kapeli Scott Gorham i Brian Robertson, to był zupełnie inny zespół i faktycznie w Lizzy wstąpiło wtedy zupełnie nowe życie. Natomiast za tą potrzebą 2 gitar w zespole nie przemawiała wyłącznie konieczność oddawania na żywo aranżacji studyjnych, ale też zwykły pragmatyzm. Lynott powiedział do Briana Twighta, menadżera ówczesnego Lizzy, wprost: następnym razem, gdy któraś z tych pist odejdzie, zawsze zostanie ten drugi. Nie dam się więcej złapać w pułapkę. Tym zmianom w życiu zawodowym towarzyszyły też zmiany w życiu towarzyskim. Lynott rozstał się wtedy z Gail Barber i przez następne 2 lata pędził żywot kawalera. No, oczywiście korzystał z przygodnego seksu. To było dla niego naturalne, tak jak oddychanie. Ale nie wiązał się z nikim na stałe. O rozpadzie tego związku mówić nie lubiał, ale tajemnicą Polichinella było, że chodziło z jednej strony o jego wieczną nieobecność w domu i jego romanse, a z drugiej strony o chorobliwą zazdrość. Potrafił, kiedy Gail na przykład tańczyła z innym facetem, a on to widział, potrafił ją rugać, a nawet uderzyć. A kiedy był w trasie, potrafił dzwonić o najróżniejszych porach, nawet w środku nocy, wypytując, gdzie była, co robiła. Czasami kazał ją śledzić. No generalnie potrafił kobiecie mocno uprzykrzyć życie, więc podejrzewam, że kiedy się rozstali, to odetchnęła trochę z ulgą. I to jest to oblicze, które nie jest tak dobrze znane, jak to czarującego, ujmującego Lynotta. Z Gorhamem i Robertsonem na pokładzie Lizzy docierało się na kolejnych płytach Nightlife i Fighting, ale przede wszystkim w trasach koncertowych. Phil ciężko pracował i zaczął się powoli przekształcać w tego lidera z prawdziwego zdarzenia. Nie tylko lidera zespołu, ale też lidera publiczności. A ta publiczność stawała się ich publicznością. W 1975 roku Lizzy grali już na Wyspach często w roli headlinera, czyli takiej głównej gwiazdy wieczoru. A fama rozchodziła się na wszystkie strony, że ten zespół to prawdziwa atrakcja koncertowa i ich koncerty są naprawdę spektakularne. I faktycznie tak było. A Lynott uwielbiał swoją publiczność, swoich fanów, nazywał ich, trochę czerpiąc z nomenklatury piłkarskiej supporters, i stosował wobec nich politykę otwartych drzwi. Po koncertach, jeżeli fani chcieli przyjść, przybić piąteczkę, zawsze była taka możliwość, drzwi stały dla nich otworem. W tym okresie też Lynott, zresztą jak i wcześniej, bardzo dużo czasu poświęcał na kreację imidżu scenicznego, także tego wizualnego. Chodził po sklepach z ciuchami, na tych zakupach spędzał dużo czasu, zabierając też chłopaków. Do takich słynnych miejsc jak na przykład butyk Granny Take a Trip na Kings Road w Londynie. Miał swoją wizję, jak zespół powinien wyglądać, w co się powinni ubierać, chciał, żeby ta wizja była spójna.
no i narzucał swoją wolę tutaj kolegom. Ale był też bardzo otwarty, jeśli chodzi o udzielanie różnych rad, także w kwestii na przykład podrywania kobiet, ale też na przykład jak należy rozmawiać z ludźmi z show biznesu, z przedstawicielami wytwórni płytowych czy z dziennikarzami. Bardzo dbał o to, jak mają wyglądać sesje fotograficzne i co chcą na nich osiągnąć. Dbał też o to, żeby na tych sesjach zespół był zwykle pod wpływem czegoś, aby byli odpowiednio wyluzowani i żeby udało się uchwycić to, o co mu zawsze chodziło, czyli takie połączenie nieśmiałości i buntowniczości. To również Phil skłonił Robertsona i Gorama do tego, aby energicznie zachowywali się na koncertach. Już podczas pierwszego występu, kiedy zobaczyli, jak on sam dynamicznie rusza się po scenie, zastanawiali się, czy powinni podążyć w jego ślady, a on sam zaczął namawiać ich do tego skinieniami głowy. Robertson szybko dołączył, natomiast Goram wycofał się, wolał bezpiecznie stać przy wzmacniaczu i patrzeć, czy się przypadkiem nie pomyli. Ale w momencie, kiedy nie śpiewał, Lynott podszedł do niego, chwycił, zaciągnął na przód sceny i powiedział: masz tu zostać. I faktycznie Goram został i już z tego przodu sceny się więcej nie ruszał. Zaczął się też dynamicznie zachowywać i to wszystko stało się kwintesencją tych spektakularnych występów Lizzy. Wraz z ewolucją na scenie doszło też do zaostrzenia stylu. Tutaj obserwacja publiczności nie zostawiała wątpliwości. Ludzie żywiej reagowali na agresywniejsze zachowanie sceniczne, takie gesty jak ta podniesiona do góry pięść, czy dynamiczne okrzyki kierowane w stronę publiki, ale też na ostrzejsze, mocniejsze kawałki. I podjęto świadomą decyzję o tym, żeby iść w stronę takiego hard rockowego kierunku, żeby w tę stronę zespół rozwijać. I teraz była potrzebna tylko przebojowa płyta, która jakby ulokuje Lizzy w tej rockowej ekstraklasie. I udało się przy następnym albumie Jailbreak, który przyniósł największy hit, autorski hit Thin Lizzy, czyli The Boys Are Back in Town. I ta piosenka była nie tylko kwintesencją gitarowego stylu Lizzy, tych ich słynnych gitarowych harmonii, ale też pod względem tekstowym była kwintesencją tego, jak Phil teraz patrzył na zespół. Dla niego to była jak rodzina, czy może jak gang, połączony wspólnym celem, zaangażowany w muzykę, ale też połączony wspólnie przelanym potem, alkoholem i krwią. Na ten okres datuje się to budowanie reputacji zespołu. Zresztą Phil był zdania, że wszyscy budują tę reputację, nie tylko zespół, ale też menadżerowie czy członkowie ekipy technicznej. Budowanie tej reputacji takiej spolaryzowanej. Z jednej strony świetny zespół na scenie, spektakularne koncerty, z drugiej strony ostrzy zawodnicy, ostrzy imprezowicze, podrywacze, ale i zadymiarze. Chris O'Donnell, jeden z menadżerów Thin Lizzy, uważa, że cała ta legenda jest podkoloryzowana mocno i przesadzona. Natomiast wielu innych przyznaje, że bójki z udziałem zespołu lub ekipy technicznej, albo i zespołu i ekipy technicznej, były dość częste. I że tak naprawdę, kiedy do zespołu przyjmowano nowego roadie, czyli członka ekipy technicznej, to pytano go: czy umiesz zmienić struny, ile chcesz kasy i czy potrafisz się bić? I nie chodziło tutaj tylko o bójki czy agresywne zachowanie Briana Robertsona, który na przykład potrafił kiedyś przywalić swoim chodakiem Sydowi Vicious'owi w łeb, kiedy ten źle się wyrażał o Philu i o Thin Lizzy. Albo innym razem o mało nie spuścił manta Johnemu Rottenowi. Nie, to nie tylko Robertson był tą rozrabiaką, bo często powodem, tym punktem zapalnym były żarty o czarnych albo Irlandczykach, których Phil nie tolerował. I wbrew temu, co jakiś czas temu cytowałem, co mówiłem na temat jego niechęci do przemocy, do wszczynania bójek,
Coś się musiało w międzyczasie najwyraźniej zmienić, bo teraz to on bywał prowodyrem, potrafił nieźle komuś przywalić, a jak jeszcze miał za sobą swój gang, to sytuacja w ogóle mogła się łatwo wymknąć spod kontroli. Do tego dochodził fakt, że chłopaki lubili też kręcić się wokół miejscowych dziewczyn podczas tras koncertowych, a to nie zawsze się podobało lokalsom i na przykład w Finlandii doszło do grubej rozruby, w której zespół musiał zmierzyć się z ekipą miejscowych drwali. Album Jailbreak i single The Boys Are Back in Town radziły sobie świetnie i Thin Lizzy było gotowe do podbicia Ameryki. Niestety na przeszkodzie stanęła choroba Lynota, który w trakcie tournée promującego zachorował na żółtaczkę i zamiast podbijać Amerykę wylądował w szpitalnym wyrku. Po wyjściu ze szpitala usłyszał, że przez rok musi odstawić używki. Zdaniem Scotta Gorhama poradził sobie z tym i faktycznie przez rok nie pił ani niczego nie brał, będąc za to totalnym wrzodem na dupie, ponieważ jako jedyny trzeźwy teraz mógł obserwować ekscesy kolegów i nie omieszkiwał następnego dnia złośliwie wypominać im, co robili pod wpływem alkoholu czy narkotyków i to najlepiej jeszcze wtedy, kiedy byli na kacu. Ta zdolność, to samozaparcie i ta zdolność, żeby wytrwać w postanowieniu, były dla Gorhama takim sygnałem, że Phil jest silny i potrafi sobie poradzić i pamiętał o tym w momencie, kiedy w latach 80. z nałogiem Lynota zrobiło się naprawdę paskudnie. Wtedy Gorham cały czas miał nadzieję, że no, taki silny człowiek teraz też będzie w stanie sobie z tym poradzić. Inni członkowie zespołu czy towarzyszący mu w trasie mówili, że to nie jest do końca tak, że Lynott wszystko zupełnie odstawił. Podobno potrafił sobie tam pokryjomu, mniej lub bardziej pokryjomu, zapalić zioło czy napić się szampana. Jakby nie było, na pewno nie potrafił odstawić grania. Już w miesiąc po wyjściu ze szpitala Lizzy zagrało koncert w Hammersmith Odeon świętujący powodzenie The Boys Are Back in Town, a jakiś czas potem Lynott zagonił wszystkich do pracy w studiu nad kolejnym krążkiem John and the Fox. I być może ta nieumiejętność odpoczynku i ta może nie do końca wyleczona żółtaczka spowodowały, że wydający się niezniszczalny, nie do pokonania Lynott powoli zaczął podupadać na siłach i na zdrowiu. Nie od razu, ale ta granica została przekroczona. Sukces zespołu przełożył się też na większą popularność w mediach. I w ten sposób o karierze syna dowiedział się ojciec, Cecil Paris. Skontaktował się z menadżerem Lizzy, a ten zaaranżował spotkanie. I w ten sposób Phil zamiast żyć tylko fantazjami o swoim ojcu, mógł go spotkać w rzeczywistym świecie. Ale spotkanie udało się słabo, skończyło się szybko i Lynott nie był specjalnie z niego zadowolony, ani nie był też zainteresowany kontynuowaniem tej znajomości. Te relacje były do końca dni Filipa słabe. Spotykał się z ojcem jeszcze kilkakrotnie, pamiętał o nim i o swojej przyrodniej siostrze, zawsze miał dla nich odłożone bilety na koncerty, ale nie zależało mu na jakimś zadzierzgnięciu tych więzów. Być może fakt, że Cecil Paris tak naprawdę prowadził spokojne, domatorskie życie z żoną i córką i był sprzedawcą kapeluszy, dość mocno odbiegało od tych wyobrażeń, które miał o ojcu i zbyt mocno kontrastowało z tymi fantazjami na temat Duke'a Parisa, podróżującego po świecie i uwodzącego kobiety na prawo i lewo, tak jak w rzeczywistym świecie robił jego syn Philip. Również w tym rzeczywistym świecie Thin Lizzy miało kolejną płytę John and the Fox i kolejny przebój Don't Believe a Word. Podobnie jak po poprzednich płytach, Lynott w wywiadach mówił, że muzyka zespołu to jest dzieło wszystkich członków, że on jest tylko jednym z czterech
i że wszyscy mają takie samo prawo decydować o tym, co się znajdzie na płytach i mają prawo do komponowania. W rzeczywistości sprawa wyglądała trochę inaczej. Tak naprawdę, nawet jeżeli zespół mówił, że piosenka, którą Philip przyniósł, jest gówniana, on i tak się potrafił uprzeć, żeby wylądowała na płycie. W przypadku Don't Believe a Word było na przykład tak, że to, co przyniósł na początku, to była zwykła, powolna, bluesowa ballada. Być może to w podobnej aranżacji, jak ta, którą możemy usłyszeć chociażby na tym ostatnim koncertowym albumie Live Live. Tam jest ona grana najpierw w wersji spokojnej, po tej szybkiej w tym dynamicznym oryginale. Więc być może to jest właśnie ta wersja. Jakby nie było, kiedy zaprezentował ten pomysł chłopakom, to Robertson stwierdził wprost, że to jest badziewie i że on tego grać nie będzie. Lynott się obraził i na kilka dni zniknął ze studia. Więc Robertson i Downey sami zaczęli się tym kawałkiem zajmować, przearanżowali go. Tutaj Downey miał dużo udziału w tym, w którą stronę ten numer poszedł. I stworzyli coś, co ostatecznie zostało hitem. Kiedy Lynott wreszcie wrócił do studia, usłyszał, co chłopaki wymyślili, bardzo mu się to spodobało, a tym bardziej spodobało mu się to, że tantiemy i prawa autorskie i tak trafiły do niego. Tarcia między Robertsonem a Lynottem nie były tylko wynikiem różnic muzycznych. Młody, arogancki, porywczy Szkot zwykł wypijać dziennie przynajmniej jedną butelkę Johnny'ego Walkera Black Label. Z kolei Lynott po tym przymusowym odwyku wrócił do używek, zwłaszcza do palenia dużej ilości trawy, więc tutaj te ich wybujałe ego i porywcze charaktery dawały znać o sobie na każdym kroku. W zespole często iskrzyło, a już takim prawdziwym momentem, kiedy wszystko wybuchło, to była sytuacja, kiedy tuż przed rozpoczęciem trasy promującej Johnny the Fox w Stanach Robertson zranił się nie ze swojej winy w rękę i trasę trzeba było odwołać. No, Phil był wściekły. Robertson według jednych z zespołu wyleciał, według innych nie wyleciał, ale tak naprawdę nie było wiadomo, jaki jest jego status. W każdym bądź razie zorganizowano na prędce później trasę po Stanach na początku 1977 roku z Queen. W zastępstwie Robertsona pojechał Gary Moore, a sam Robertson leczył się i nie wiedział, co dalej z nim będzie. Do następnej płyty, Bad Reputation, zespół przystąpił do nagrywania w trójkę. Scott Gorham nagrał praktycznie wszystkie gitary i dopiero pod koniec sesji na usilne prośby Gorhama Lynott zmiękł i pozwolił Robertsonowi wrócić do składu, ale na okładce płyty Bad Reputation Brian się nie pojawił. Muzyka Lizzy zaostrzała się z płyty na płytę i to dobrze odpowiadało tym zmianom, które zachodziły w ogóle w muzyce rockowej. Szalała rewolucja punkowa, zespoły punkowe brały sobie na celownik starszych kolegów, zespoły tego rockowego establishmentu. Większość z nich była znienawidzona. Thin Lizzy było jednym z tych przykładów zespołów, które były akceptowane przez młodych gniewnych. Pewnie spora zasługa w tym samego Lynotta, który w przeciwieństwie do starszych swoich kolegów z branży nie stronił od kontaktu z tą gniewną młodzieżą. Chętnie kolegował się na przykład z The Clash czy z Sex Pistols. Czy to było wyrachowane? W jakimś stopniu pewnie tak. Jak u każdego artysty, który podpatruje, powiedzmy, nowe trendy, żeby nie wypaść z obiegu i próbuje coś z tego przemycić do swojej muzyki. Ale chodziło też o zaspokojenie po prostu ciekawości i porozumienie pokoleniowe. Lynott po prostu był otwarty na różne nowinki i interesowało go to, co mają do zaprezentowania te nowe zespoły. Zresztą, no nie ukrywajmy, ostre, agresywne zachowanie na scenie, nie wiem, skóry, jakieś ćwieki i tak dalej, no Lizzy już tam byli, oni nie musieli tego przejmować od punkowców.
Filip był też bardzo otwarty na pomaganie młodym zespołom. Może dlatego pamiętał czasami, jak kiedy oni supportowali jakieś gwiazdy, pamiętał te dobre zachowania gwiazdorów, ale i te słabsze, no i starał się być może lepszym niż jego poprzednicy. Wspierał tak na przykład The Boomtown Rats Boba Geldoffa, albo później chłopaków z U2. Służył dobrą radą, a czasami i nie wiem, zabierał zespół w trasę jako swój support. Tak? Natomiast to też było tak, że jego przychylność miała swoje granice. Kiedy Boomtown Rats stali się sensacją w Irlandii i zaczęli zagrażać jego pozycji tego pierwszego, najlepszego zespołu irlandzkiego, to jego przychylność oziębła i już nie tak chętnie współpracował z Geldoffem, nie tak chętnie się z nim spotykał. Podobna sytuacja była w przypadku zespołu Grahama Parkera i The Rumour, którzy grali trasę koncertową promującą Bad Reputation. Wspierali na tej trasie Thin Lizzy. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej, kiedy Lizzy grało przed Queen, to Queen było na takiej pozycji zagrożonej. Spektakularne koncerty Lizzy tak podkręcały publiczność, że Freddie Mercury i reszta ekipy była zazdrosna i zaczęli obcinać Lizzy czas przeznaczony na próby czy na występy. Ledwie kilka miesięcy później podobna sytuacja zaczęła być obserwowana na koncertach Lizzy, gdzie to The Rumour Grahama Parkera zaczęli zdobywać wielką popularność i wtedy line-up zaczął się zachowywać zupełnie identycznie jak Queen. Też zaczął im obcinać czas przeznaczony na próby czy na koncerty. Phil potrafił być niezwykle uprzejmy, ujmujący, prawdziwy książę czaruś, ale miał też swoją ciemną stronę. Generalnie nie był facetem, z którym chciało się zadzierać. Mimo że lubił śmiać się i dowcipkować, nie miał dystansu do siebie. Nie lubił, kiedy ktoś żartuje z niego. Nienawidził też, kiedy ktoś rżnął przed nim w łupa albo nie zrobił rzeczy, do których się zobowiązał. Potrafił wtedy kogoś takiego opieprzyć, a nawet pobić. Nie był też facetem, który mówił przepraszam. To po prostu nie było w jego stylu. Potrafił kupić ci jakiś prezent i wręczyć w ramach przeprosin, ale słowo przepraszam rzadko przechodziło mu przez gardło. Potrafił też nieźle wkurzyć się z powodu złej recenzji albo głupot wypisywanych w prasie. I tak na przykład 20 sierpnia 1977 roku miała miejsce jego impreza urodzinowa w Castletown House nieopodal Dublina. Przybyło mnóstwo gości, a potem również policja zrobiła nalot, ale wszyscy byli o nim uprzedzeni, więc goście zdążyli pozbyć się nielegalnych substancji. Phil czarująco przywitał oddział policji, sam zgłosił się na ochotnika do przesłuchania, rozmawiał z nimi uprzejmie, a kiedy policjanci zmyli się jak niepyszni, okazało się, że przez cały czas rozmowy z nimi trzymał w zaciśniętej dłoni małą torebeczkę z gramem czystej kokainy, co uznał za bardzo zabawne. Nie było mu natomiast do śmiechu, kiedy kilka dni później Irish Independent opublikował artykuł, w którym mówiono, że podczas jego imprezy urodzinowej zatrzymano 6 osób i dużą partię narkotyków, co oczywiście było kłamstwem. Wkurzony podwójnie, ponieważ artykuł widziała m.in. jego babcia Sara, wpadł razem z kilkoma swoimi kumplami do redakcji gazety i zażądał przeprosin. Wywołał potworną awanturę. W kilka dni później Irish Independent opublikował sprostowanie i przeprosiny. Jako twórca był też bardzo wyczulony na wszelkie próby nacisku na jego twórczość, zwłaszcza na teksty. Pisanie traktował bardzo poważnie. Wszędzie chodził ze swoimi notatnikami, w których zapisywał pomysły i dopracowywał swoje teksty. O te dopracowane walczył jak lew. Kilka razy było to powodem spięć z wytwórnią Decca, dla której Lizzy nagrywało 3 pierwsze albumy. Na pierwszej płycie pojawiła się piosenka Eira, która w zamyśle miała być śpiewana po irlandzku, ale
wytwórni stwierdzono, że nikt tego języka nie zrozumie i kazano zaśpiewać Filipowi po angielsku. Gorzką pigułkę przełknął, ale nie zapomniał. Gdy wydawali singiel The Rocker, na drugiej stronie umieszczono piosenkę Here I Go Again. I nie, to nie jest wczesna wersja przeboju Whitesnake. Podobieństwo jest niezamierzone. I w tej piosence Filip użył pod koniec słowa fuck. Wytwórnia się absolutnie nie chciała na to zgodzić i na nic się zdało argumentowanie tego wolnością artystyczną. Piosenkę wyciszono, zanim pada to feralne słowo. Filip znowu przystał na tę ingerencję, ale po raz kolejny odnotował sobie to w pamięci i czekał na właściwy moment do zemsty. I taki moment nadarzył się, kiedy na fali zainteresowania płytą Jailbreak i singlem The Boys Are Back in Town wzrosła popularność Thin Lizzy i wtedy Decca przypomniała sobie, że no przecież oni też mają prawa do ich wczesnej twórczości, że warto wydać jakąś składankę, żeby coś zarobić na tej nagłej popularności Lizzy. Odezwali się więc do Lynota, a ten zgodził się, że owszem, mogą coś takiego zrobić, ale poprosił o to, żeby dokonali pewnych zmian, dograli trochę partii gitar, coś tam poremixowali i tak dalej, a oprócz tego, żeby nagrali też nagrania, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Jednym z takich nagrań był numer Shitamoia, który jest reliktem jeszcze z czasów z nagrań z Garym Moorem. I w tej piosence, chociaż tytuł sugeruje, że jest to słowo irlandzkie, tak naprawdę Phil stworzył tutaj neologizm tylko po to, żeby móc przemycić słowo shit i żeby móc dowoli sobie w tej piosence poużywać. Także jak widać, zemsta najlepiej smakuje na zimno. O tym, że Lynott pisanie traktował bardzo poważnie, najlepiej świadczy fakt, że znalazł mimo kariery w zespole czas i chęci na to, żeby przy pomocy przyjaciół wydać 2 tomiki swoich tekstów. Czy to jest poezja? Można się spierać. Chyba lepiej zostać przy określeniu angielskim lyrics, czyli teksty piosenek. Jakby nie było, czuł wielką dumę, kiedy dzierżył je w swoich rękach i wiedział, że znajdują nabywców. Te 2 tomiki to wydane w jego 25. urodziny Songs for a While I'm Away i drugi zatytułowany po prostu Philip, który ukazał się w roku 1977. Po trasie z Queen osoby z jego najbliższego otoczenia zaczęły zauważać niepokojące zmiany. Mówiąc wprost, wyglądało na to, że Lynottowi zaczyna suduwa uderzać do głowy. Obserwując zachowania primadonny Freddie'ego Mercurego, doszedł do wniosku, że traktują cię jak gwiazdę wtedy, kiedy zachowujesz się jak gwiazda. W związku z tym zaczął też zachowywać się w sposób dla wielu osób śmieszny, żenujący czy trudny do zaakceptowania. Wyglądało na to, że czasami stara się przegiąć specjalnie tylko po to, żeby zobaczyć, jak daleko może się posunąć. Dochodziło do tak groteskowych sytuacji, że wymeldowywali się z hotelu, w którym dochodził do wniosku, że łóżka nie są dość szerokie. W trasach po Stanach Zjednoczonych żądał, żeby zawsze wozili ich limuzynami i żeby zawsze podróżować z miejsca koncertu do kolejnego miasta samolotem. Nawet jeżeli opłacało się bardziej przejechać autem czy autokarem. W związku z tym rosły oczywiście koszty, wydatki zespołu i nieraz obaj Chrisowie, Chris Morrison i Chris O'Donnell, menadżerowie zespołu, łapali się za głowę, widząc rachunki. Ale Phila to nie obchodziło. Liczył się splendor. W relacjach 1 na 1 Phil cały czas pozostawał uprzejmy, czarujący, ale w towarzystwie, w grupie zaczynała dominować inna cecha jego osobowości. Stawał się władczy, krzykliwy, arogancki i agresywny. Na pewno wpływ na to miała kokaina, która z używek takich okazjonalnych stała się powoli stałym elementem tego menu.
którym się raczyli członkowie zespołu, zwłaszcza Lynott. Tego zachowania nie wszyscy, niektórzy mieli dość i na przykład w tym okresie odszedł z zespołu czy z tej ekipy technicznej długoletni tour manager Frank Murray. Miał po prostu dość oglądania tego, w co to się wszystko zamienia. Także ta rodzina, ten gang powoli się zaczynał rozpadać. Z końcem roku 1977 Lynott przeniósł się do wynajętego domku szeregowego, ale nie zamieszkał oczywiście sam, bo sam nie potrafił za bardzo, więc wprowadziło się z nim kilka innych osób, między innymi Caroline Crowther, młoda dziewczyna, córka znanego prezentera telewizyjnego, którą Phil poznał. Ona pracowała w agencji PR-owej, która współpracowała też z Lizzie. Coś między nimi zaiskrzyło, wbrew zarzekaniom Phila, że już nigdy się nie zakocha, coś się zmieniło. Para zaczęła ze sobą chodzić, zamieszkała razem. W marcu 1978 roku okazało się, że Caroline jest w ciąży i w związku z tym Phil zdecydował, że kupią dom. Padło na dwupiętrowy dom w Kew, londyńskiej dzielnicy, niedaleko ogrodów botanicznych. Przy czym Lynott w zasadzie tego domu nie wybierał, wybrała go Caroline, on był w tym czasie w trasie, papierologię ogarnęło biuro Lizzie, a Lynott tak naprawdę zobaczył dom po raz pierwszy, jak już wrócił z trasy i już był jego właścicielem. Jego pierwsza córeczka Sara urodziła się wkrótce potem, ale to nie znaczy, że Lynottowie zamieszkali w domu w Kew sami. Co to nie. Do jednej z sypialni wprowadził się Gus Curtis, przyjaciel Lynotta jeszcze z wczesnych czasów, który został jego takim człowiekiem, pomocnikiem od wszystkiego, w tym m.in. jego kierowcą, bo Lynott, mając kupę szmalu, kupił sobie m.in. nowoczesnego Mercedesa, ale nie potrafił nim prowadzić, potrzebował kierowcy. Podobnie wybudował sobie w garażu domowe studio nagrań, ale nigdy się nie nauczył go sam obsługiwać, więc potrzebował inżyniera dźwięku zatrudnianego po to, żeby to studio za niego obsługiwać. I to dobrze trochę pokazuje też takie odklejenie się lekkie Lynotta od rzeczywistości i ten brak kontroli nad finansami. On ciężko pracował nad różnymi aspektami Lizzie, ale gotówkę to ogarniał, czy finanse ogarniał tak sobie. Rozumiał gotówkę, natomiast czeki, jakieś inwestycje długoterminowe, to wszystko go przerastało generalnie. Pieniądze nie były w tym okresie akurat problemem, bo Lizzie byli akurat na fali, na topie, wydali genialne Life and Dangers, koncertówka zbierała świetne opinie, świetnie się sprzedawała. Natomiast nad zespołem, nad obozem Lizzie znowu zgromadziły się czarne chmury. Najpierw kapelę opuścił, w zasadzie został z niej wywalony Brian Robertson, którego Lynott po incydencie z ręką to tak naprawdę tolerował tylko co najwyżej. Ale zaraz potem odszedł też z kapeli Brian Downey, który był już tym wszystkim zmęczony, chciał spędzać więcej czasu z rodziną. Lynott potraktował to odejście jak zdradę, cios w plecy i to też dobrze pokazuje, jak się zmienił, że przestał być człowiekiem empatycznym, jakby wyczulonym, otwartym na drugiego. Jakby nie potrafił się wczuć w sytuację przyjaciela, w to, co Downey może czuć i czego potrzebować, tylko patrzył na to przez pryzmat swój i swojego zespołu. Może gdyby potrafił odpocząć, wziąć wakacje, to sytuacja w jego życiu wyglądałaby inaczej, ale nie. On znalazł zastępstwo za obu Brianów, za Robertsona wskoczył na trasę Gary Moore i ruszył znowu do USA, Australii, Japonii.
Zresztą Lizzy w tym okresie, czy nawet już wcześniej, popadło w to błędne koło płyta, trasa. Nie mogli się z niego, nie potrafili się z niego wyrwać. Menadżerowie cisnęli ich, że jeżeli przestaną koncertować albo nagrywać, to świat o nich zapomni. I to błędne koło było równie uzależniające i wyczerpujące jak uzależnienia od wszelkich używek. Jednocześnie próbując dotrzymać kroku młodym zespołom, Lynott powołał do życia projekt, który angażował obok starszej gwardii młodych, gniewnych, przede wszystkim Pistolsów. Zespół nazywał się The Greedy Bastards, w skrócie The Greedies. Skończyło się na kilku koncertach, świątecznym singlu i kupie dobrej zabawy. Ale był i problem. Przebywając wśród ludzi takich jak Sid Vicious, Johnny Thunders czy Jimmy Bain, którzy wszyscy byli nałogowymi już wtedy heroinistami, kwestią czasu było, kiedy ktoś zaproponuje heroinę i Lynottowi. A on nie potrafił odmawiać. Żądny nowych doświadczeń, żądny wyzwań. Przyjął propozycję, no i tak się zaczęło, to co najgorsze. Zresztą ekipa techniczna miała dla niego w ostatnim okresie takie dość smutne przezwisko Phil Wynot, czyli czemu nie. Podobnie Phil nie odmówił udziału w jury wyborów Miss Świata w roku 1978. Zresztą jakże mógłby. W blasku Jupiterów, w otoczeniu pięknych kobiet, no, czuł się jak ryba w wodzie. Kiedy wrócił do Paryża, gdzie nagrywano Black Rose, chwalił się zespołowi i Tonemu Viscontiemu swoją przygodą w toalecie z Miss Brazylii. Ile w tym było prawdy, trudno powiedzieć. Natomiast te przechwałki pokazywały jeszcze to inne oblicze Phila. To był wielki kobieciarz, uwodziciel, korzystał z tego, co oferowała sława. I mimo, że był związany z Gayle Barber, a teraz z Caroline Crowther, miał córeczkę, to jakoś nie potrafił odpuścić. To było silniejsze od niego, gdzieś to było w jego naturze. Po prostu czerpał z życia garściami. Ekipa techniczna miała na niego nawet określenie Phil line 'em up, czyli ustawcie je w szeregu, w linii. Tak, czyli oznaczające to, że całe kolejki dziewczyn ustawiały się do jego sypialni, a on z tego korzystał. I to było coś, nad czym zapanować nie mógł. Może był po prostu seksoholikiem. No seks był dla niego uzależnieniem, tak jak kokaina, czy alkohol, czy heroina. I mimo to, że były wokół niego kochające kobiety. No miał przecież przykład swojej babci Sary. Potem był w związku z Carol Steven, z Gayle Barber, z Caroline Crowther. No miał córkę, a jednak mimo to cały czas coś kazało mu coś udowadniać, pokazywać, jakim to jest mężczyzną, jakim to jest macho, traktować, nie wiem, seks i zdobywanie, zaliczanie kolejnych kobiet jak jakiś rodzaj sportu czy jakiegoś challenge'u, jakiegoś wyzwania, któremu musi sprostać. Rok 1979 przyniósł Thin Lizzy nowy album Black Rose, Rock Legend, na którym ponownie po powrocie do zespołu bębnił Brian Downey i sukcesy singli, m.in. Waiting for an Alibi. Ale w zespole nie było znowu tak różowo. W trakcie pracy promującej odszedł Gary Moore, który miał dosyć tego, co dzieje się z kapelą. Chodziło przede wszystkim o uzależnienie od narkotyków Lynotta i Gorama. Sytuację uratował Midge Ure, który na prośbę Lynotta szybko przyleciał z Wielkiej Brytanii i pomógł im dokończyć trasę, a potem wziął udział w nagrywaniu przez Lynotta płyty solowej, Solo in Soho. To znowu pokazywało, jak Phil stara się mieć rękę na pulsie tego, co się dzieje na rynku muzycznym. Wcześniej było zainteresowanie punkiem,
teraz zaczęło się zainteresowanie muzyką, powiedzmy, New Romantic. I ponieważ Thin Lizzy przeznaczone było raczej do cięższego grania, to Lynott stwierdził, że pokombinować, poeksperymentować może sobie na płycie solowej i faktycznie zaprosił do nagrywania swoich kolegów z Lizzy, ale właśnie też Midge'a Ure czy na przykład Marka Knopflera z Dire Straits. Efektem była bardzo przyjemna płyta Solo in Soho, która jednak nie zrobiła żadnych, niczego wielkiego nie osiągnęła na listach przebojów. Niektóre recenzje były wręcz miażdżące, co bardzo Phila ubodło. Generalnie płyta jest bardzo sympatyczna. To nie jest ostre łojenie w stylu Thin Lizzy, zdecydowanie. Jest tu więcej piosenek o takim nawet popowym zabarwieniu, ale bardzo sympatycznych. Oprócz fenomenalnego utworu tytułowego Solo in Soho wyróżniają się na pewno King's Call o Elvisie, wyróżnia się Dear Miss Lonely Heart, czy na przykład Ode to a Black Man, albo Yellow Pearl, które jakiś czas później zostało wykorzystane przez program Top of the Pops jako jingle. W tym okresie Phil był już żonaty z Caroline, która spodziewała się drugiego dziecka. Ślub odbył się w walentynki roku 1980. Na ceremonii pojawili się m.in. Bob Geldof i The Boomtown Rats, Midge Ure, ale też na przykład Mark Knopfler, Lemmy, Eric Bell. Scott Gorham pełnił rolę Drużby, ale i tak wszystkich zakasował ojciec panny młodej, Leslie Crowther, znana postać z telewizji, który w czasie swojej przemowy opowiedział o tym, jak Phil prosił o rękę jego córki. No i tu padła jego słynna odpowiedź. Ponoć odpowiedział Lynottowi, że skoro dostałeś już całą resztę, równie dobrze możesz dostać jej rękę. Po powrocie z miesiąca miodowego spędzonego w Rio, Lynott zakupił drugi dom. Tym razem w Irlandii nieopodal Dublina. Glencoe, bo tak się ta posiadłość nazywała, była pięknie położona na wybrzeżu, a Phil kupił ją dlatego, ponieważ stwierdził, że chciałby, aby jego córeczki wychowywały się w Irlandii, tam gdzie i on sam się wychowywał. Wkrótce potem do rodziny Lynottów dołączyli, osiedlając się nieopodal, Gus Curtis, czyli Lynotta człowiek od wszystkiego wraz z rodziną, albo na przykład Jim Fitzpatrick, przyjaciel, grafik, który wspierał nieraz Lizzy, projektując m.in. ich słynne logo albo okładki ich kolejnych płyt. Phil wkrótce potem sprowadził też w okolice swoją mamę z jej partnerem. Zakupił też dla niej hotel, który mogła prowadzić. No, gromadził jakby wokół siebie ludzi, którym ufał, których kochał, z którymi dobrze mu się spędzało czas. I faktycznie ten czas w Glencore to był taki rodzaj totalnej odskoczni i totalnej zmiany stylu życia. Zaczęła się idylla, sielanka. Phil dzielił czas między spotkania z przyjaciółmi, na zabawę z córeczkami, spacery z psem po plaży, przejażdżki rowerowe, spotkania z sąsiadami czy nowo poznanymi lokalnymi muzykami. Ludzie, którzy znali go tylko z Lizzy, patrzyli z niedowierzaniem, widząc to zupełnie inne oblicze Lynotta. Wyglądało na to, że małżeństwo, rodzicielstwo, odpoczynek od tras koncertowych, od muzyki, od rock'n'rolla sprawiają, że jest zupełnie innym człowiekiem, lepszym, zdecydowanie. Ale to były tylko pozory. No, kiedy wreszcie ta potrzeba bycia znowu w centrum, grania rocka, wprowadzenia tego rock'n'rollowego trybu życia odezwały się w nim, może też nałogi się odezwały mocniej. Phil ruszył znowu w trasę, ruszył do nagrywania
już ze Snowym White'em na pokładzie Thin Lizzy nagrało w tym okresie 2 płyty, Chinatown i Renegade. Zaczęły się też prace nad drugą płytą solową Phila. Jego wizyty w Irlandii stały się rzadsze. Teraz ten czas był dzielony między siedzenie w Londynie, w tym domu w Kew, rzadkie wizyty w Glencore, czyli rzadkie widywanie Caroline i córeczek, Sary i Kathleen. Natomiast więcej czasu spędzał w studiu, w trasach koncertowych i w domu, oddając się różnym nałogom. I tym seksualnym, i tym narkotykowym. W tym czasie scena muzyczna znowu zaczynała się trochę zmieniać. Do głosu doszły mocne młode kapele z nurtu nazywanego przez dziennikarzy New Wave of British Heavy Metal, które niejednokrotnie powoływały się na wpływ Thin Lizzy na swoją twórczość. Lynott bał się trochę, że nie dotrzyma im kroku, że zostaną zdetronizowani, że zostaną odsunięci na boczny tor, więc cisnął na to, żeby muzyka była coraz ostrzejsza, ale i nowocześniejsza. Na etapie Renegade do składu doszedł klawiszowiec Darren Wharton. Decyzja nie przez wszystkich w zespole czy w menadżmencie zrozumiana. Ale te sesje, zwłaszcza do Renegade i do płyty solowej, gdzie w ogóle panował taki chaos, że muzycy biorący w nich udział tak naprawdę nie wiedzieli, czy w tej chwili nagrywają na solową płytę Lynotta, czy na nową płytę Lizzy i nie było do końca wiadomo, który kawałek gdzie ostatecznie wyląduje. To w tym chaosie było też widać, że Lynott zaczyna mieć problemy kompozytorskie, że zaczyna brakować weny. Pomysły zarówno muzyczne, jak i tekstowe zaczynają się powtarzać, przypominają odgrzane kotlety. Brakuje tej wcześniejszej świeżości i pomysłowości. To z pewnością był wpływ, ten niszczący wpływ kokainy i heroiny, które już w tym okresie mocno Lynottem rządziły. Co gorsza, wpływ narkotyków widać było też na spadającą formę koncertową zespołu. Zarówno Lynott, jak i Gorham byli mocno uzależnieni i to się odbijało na ich formie, to pewne. Ale też sama formuła zaczynała się wyczerpywać. No widać było, że tak naprawdę te koncerty nie ewoluują. Są tak samo lub może ze oczywistych względów trochę mniej energetyczne niż wcześniej, ale to jest wciąż to samo show odgrywane na nowo. Wciąż te same gesty, wciąż te same gadki do publiczności. To się mogło powoli zacząć nudzić. Płyta Chinatown jeszcze w Wielkiej Brytanii sprzedała się dobrze, ale w Stanach zaliczyła porażkę. Trasa promująca ją była ostatnią, skończył się ten amerykański sen Lizzy, nie było sensu tam latać, zwłaszcza, że przy oczekiwaniach, tych gwiazdorskich oczekiwaniach Lynotta, finanse się po prostu nie spinały w tym momencie już. Przy kolejnej płycie Renegade te wyniki sprzedaży na wyspach czy na kontynencie też już przestały zachwycać. No, Lizzy osiągnęło punkt martwy. Fanów może jeszcze nie ubywało, ale nie przybywało, a powoli zaczynali też spadać. Ten marazm, brak celu, pomysłu na siebie powodował, że w zespole morale było coraz niższe, a Gorham i Lynott w związku z tym coraz chętniej sięgali po mocne narkotyki, żeby zapomnieć o tej sytuacji, żeby się wyluzować, ostresować i nie myśleć o tym. Sesje do drugiego albumu solowego ciągnęły się w nieskończoność. W międzyczasie Phil stawał się cieniem samego siebie. Przyjaciele obserwowali ze zgrozą, jak zmienia się nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Dawniej otwartego, ciepłego, uprzejmego, przyłóż do serca faceta zastępował arogancki, samolubny, agresywny dupek.
No, tak to trzeba sobie niestety powiedzieć. Miewał napady wściekłości, rozchwiania, był huśtawką emocjonalną. Zdarzało się, że potrafił wielkodusznie postawić skrzynkę whisky na Dzień Świętego Patryka, a chwilę potem wpaść w szał, jeżeli ktoś dla żartu podebrał mu frytkę z talerza. Historią, która świetnie oddaje to rozchwianie emocjonalne Phila, jest historia o serze. Miała miejsce w jego domu w Kew. Aktorami poza nim byli Darren Wharton, czyli klawiszowiec Lizzy, Gus Curtis, czyli ten człowiek od wszystkiego, i nowy nabytek gitarzysta John Sykes, który zastąpił Snowego White'a w tej roli. Panowie siedzieli w kuchni, bez Lynota, siedzieli w kuchni po jakiejś nocnej hulance, dochodzili do siebie, no coś tam sobie śmieszkowali, gadali. Nagle w drzwiach pojawił się, jeszcze w piżamie, Filip, wściekły, trzymający w dłoni kawałek drogiego cheddara. Jeden róg sera był odgryziony. Filip chciał się dowiedzieć, kto za tym stoi. Chłopaki oczywiście go wyśmiali, stwierdzili, że sytuacja jest absurdalna, ale Phil nie odpuścił. Kazał każdemu z nich po kolei ugryźć inny róg sera, po czym porównywał ślady na serze z tym, który zostawił sprawca. Ostatecznie okazało się, że winowajcą był Gus. Phil wpadł w szał. W końcu ich zostawił, ale było to żenujące i pozostawiło po sobie niesmak. Widać było, że z Lynotem zdecydowanie jest coś nie tak. Płyta The Philip Lynott Album ukazała się ostatecznie we wrześniu 1982 roku i nie zrobiła, jak można się było spodziewać, szału na listach przebojów. Aczkolwiek zremiksowany utwór z pierwszej solowej płyty, Yellow Pearl, wydany ponownie na tej płycie, zyskał sobie sporą popularność i całkiem dobrze radził sobie na listach przebojów. Poza tym na płycie znajdowały się znowu raczej spokojniejsze piosenki, także dedykowane na przykład córkom młodszej Kathleen chociażby, albo bardzo przyjemna kompozycja Old Town, nagrana do spółki, skomponowana do spółki z Jimmy Bainem, którą później, wiele lat potem, wykonywali m.in. The Course. W tym samym okresie najlepszy kumpel od ćpania Lynota, czyli Scott Gorham, w jakimś przebłysku trzeźwości doszedł do wniosku, że ma dosyć szamba, w jakie się wpakował i że trzeba coś z tym zrobić. Zorientował się, że nie o to mu kiedyś chodziło, że teraz, jeżeli nie jest pod wpływem narkotyków, to nie ma już radości z grania. Co więcej, nie chodzi już o branie narkotyków po koncercie, ale że w ogóle potrzebują tych używek, żeby przetrwać koncert i żeby w ogóle móc wyjść na scenę. Stwierdził, że dość, koniec z tym, trzeba to zmienić, trzeba coś z tym zrobić, bo inaczej kiepsko skończy. W przeciwieństwie do niego Lynott problemu nie widział. On był mistrzem wypierania i wmawiania sobie i innym, że żadnego problemu nie ma, że wszystko jest pod kontrolą, że nad wszystkim panuje. Mimo że waliło się jego życie osobiste, mimo że zaczynał walić się zespół. Kiedy Gorham powiedział, że chce odejść, Lynott namówił go na jeszcze jedną trasę, jeszcze jedną płytę. Już z nowym nabytkiem, wspomnianym wcześniej Johnem Sykesem, nagrali bardzo dobrą płytę Thunder and Lightning, ale z formą było różnie na koncertach. Lynott potrafił się kłócić z Gorhamem w garderobie, a nawet dochodziło do tego, że zdawał się sabotować swój własny zespół. Single z tej płyty, Cold Sweat, radził sobie bardzo, bardzo dobrze i Lizzy zostało zaproszone do programu Top of the Pops. Na nagranie przyjechali po koncercie i afterku, więc byli mocno zmęczeni. Rozstawiali się ze sprzętem, trwało to dość długo. W końcu jeden z technicznych ze studia BBC ponaglił ich, a wtedy Phil powiedział mu, żeby się odpierdolił.
Słysząc to, reżyser programu Michael Hall powiedział do Lynota, żeby nigdy więcej nie przeklinał przy nim jego ludziach. Lynot powiedział: OK, nie będę. Ustawiono cały sprzęt, przygotowano wszystko do nagrania, a kiedy już wszystko było gotowe i w zasadzie nagranie ruszyło, to Phil wyszedł ze studia i zawołał do Halla, że teraz nie jestem w studiu, a ty jesteś pieprzonym kutafonem. No i oczywiście Lizzy z programu wyleciało, a singiel bez odpowiedniego wsparcia przestał się piąć w górę. Ostatecznie podjęto decyzję o rozwiązaniu Thin Lizzy. Niektórzy mówią, że była to decyzja stricte marketingowa, mająca na celu podnieść sprzedaż słabo idących biletów na najnowszą trasę Thin Lizzy, która odbiła się rykoszetem. Kiedy powiedziano o tym, że Lizzy kończą działalność, część prasy zakwestionowała wiarygodność tego oświadczenia. No i wtedy Lynott poczuł się jakby zobowiązany, żeby dotrzymać słowa. Ale tak naprawdę przynajmniej on wcale tego nie chciał. Chris Morrison, jeden z menadżerów, wtedy już jedyny menadżer Lizzy, owszem. Brian Downey, Scott Gorham też. Lynott niekoniecznie. On chciał to kontynuować, no ale zgodził się, klamka zapadła, Lizzy zakończyło działalność. Drugi cios spotkał go wkrótce potem w życiu prywatnym. Jego małżeństwo rozpadało się powoli, tak jak Lizzy. W pewnym momencie Caroline miała już dosyć tego, że większość czasu Phil spędza bez nich. Ona z dziewczynkami, Kathleen i Sarah, siedziała w Glencore w Irlandii, podczas gdy Phil dzielił swój czas między trasy koncertowe, siedzenie w studiu oraz oddawanie się różnym przyjemnościom w ich domu w Kew w Londynie. Caroline dobrze wiedziała, jak wygląda życie Phila, kiedy nie ma jej w pobliżu. Wiedziała o jego romansach, o jego uzależnieniu. Okej, ktoś może powiedzieć, widziały gały, co brały. No ale można się też spodziewać, można przypuszczać, że miała nadzieję, że wraz z urodzeniem córeczek, z zawarciem małżeństwa, Phil zmieni się, bo miał ku temu potencjał, predyspozycję, prawda? Ten czas spędzony wspólnie na początku po kupieniu Glencore no, pokazywał, że on potrafi być innym człowiekiem. No ale okazywało się, że ostatecznie wygrywa ta potrzeba bycia w świetle reflektorów, grania muzyki, potrzeba korzystania z tego, co daje sława, czyli z przygodnego seksu, z narkotyków, z alkoholu i że to jest ważniejsze niż życie rodzinne i małżeństwo. Rozczarowana i zdesperowana Caroline w pewnym momencie po prostu zabrała dziewczynki z Glencore, przeniosła się do domu rodzinnego, do Bath w Anglii, a jakiś czas później ustalono warunki separacji. Po rozwiązaniu Lizzy Phil zaszył się w swoim domu w Kew. Krąży wiele opowieści o tym, jak zadawał się z niewłaściwymi ludźmi, a tych właściwych, którzy mogliby mu pomóc, którym zależało na nim, nie dopuszczał do siebie. Mówi się o tym, że potrafił całymi dniami nie wychodzić z łóżka, a wstawał tylko po to, żeby się znowu odurzyć. Z uporem maniaka nie pozwalał sobie pomóc, a i sam też nic nie robił, żeby się jakoś z tego bagna wydobyć. Co jakiś czas podejmował jakieś próby wyjścia z artystycznego marazmu i impasu. Już w 1983 roku założył nowy zespół. Wpierw pojechał w trasę solową po Szwecji, potem z Johnem Sykesem, z Brianem Downeyem i z klawiszowcem Markiem Stanwayem założył zespół, który zaczął nazywać Grand Slam. Ale zanim doszło do czegoś konkretniejszego, okazało się, że John Sykes odchodzi, bo dostał zaproszenie od Davida Coverdale'a do Whitesnake, a jest to dużo pewniejsza wpucha niż współpraca z coraz mniej przewidywalnym Lynottem. Brian Downey stwierdził, że woli jednak życie rodzinne niż granie w podróbie Thin Lizzy.
No i trzeba było szukać innych ludzi. Dołączył Robbie Brennan na garach i nowy wymiatacz gitarowy Lawrence Archer. I z nimi Phil zaczął komponować, zaczął koncertować. Brakowało kontraktu płytowego. Chris Morrison dwoił się i troił, żeby jakiś załatwić, ale nie udawało mu się. Wytwórnie twierdziły, że muzyka, którą gra Grand Slam, jest mało interesująca, że jest to wtórne i że ludzi to nie zainteresuje. I to była ściema generalnie, bo na koncerty Grand Slam zaczynało przychodzić coraz więcej ludzi, czyli zainteresowanie było. Ten argument wytwórni można było łatwo zbić. Natomiast wyglądało na to, że po prostu nikt nie chce z Lynottem podpisać kontraktu. I nie chodziło o współpracę z Lynottem, kompozytorem, wokalistą, tekściarzem. Chodziło o Lynotta ćpuna, który ma problemy ze sobą, ze swoimi nałogami, z policją i tak naprawdę Lynott był takim kimś, kogo nikt nie chce mieć w swoim składzie, w swoim portfolio artystów. Kłopoty Phila z prawem nie były może jeszcze jakieś poważne, ale miał na swoim koncie kilka aresztowań. Po ostatnim z nich sędzia zagroził, że jeszcze jedna wpadka i idzie do paki. A to spowodowało, że Phil nie mógł liczyć na przykład na wizę do Stanów Zjednoczonych. Więc nawet gdyby miał kontrakt, na przykład mógł pojechać w trasę z Grand Slam, to do Stanów wjazdu by nie miał. Więc zaczęło wyglądać to tak, że Lynott stał się największym wrogiem i przeszkodą dla samego siebie. Odskocznią od tych problemów osobistych i od tego marazmu miała być współpraca z Huey Lewisem i zespołem The News. Huey to był dawny znajomy Lynotta. Wymyślono, że może w ten sposób uda się przełamać ten twórczy impas. Wymyślono, że Lawrence Archer poleci do Stanów i będzie pracował z Huey Lewisem, tak samo jak Lynott, który miał do nich dolecieć. I może dzięki temu uda się stworzyć materiał, który wytwórnie będą chciały kupić. I w tym momencie okazało się, że zaczynają się jaja z paszportem Lynotta, którego nie mógł oczywiście chłop znaleźć. A ponieważ w ciągu ostatnich 3 lat zgubił już 5 paszportów, ambasada Irlandii nie chciała mu wydać kolejnego. Ostatecznie zgodzili się na wydanie miesięcznego paszportu, takiego tymczasowego. Ale do niego była potrzebna jeszcze wiza do Stanów, a tej z wiadomych powodów Lynott otrzymać nie mógł. Tak więc sytuacja była patowa. Lawrence Archer poleciał już do Stanów, mieli zabukowany czas w studiu z Huey Lewisem i jego zespołem, zaczęli coś tam pracować, no i czekali na Lynotta, a ten siedział na wyspach i nie mógł do nich dołączyć. Wreszcie udało mu się znaleźć stary paszport, w którym była wbita ważna wiza do Stanów i poleciał na tym starym paszporcie. Z opóźnieniem, no ale w końcu udało mu się tam dotrzeć. Kiedy sprawa wyszła na jaw, to Chris Morrison musiał się mocno nagimnastykować, żeby Lynott nie miał kłopotów prawnych z tego powodu. A współpraca z Lewisem, no, zakończyła się nagraniem kilku numerów. Za mało, żeby można było mówić o jakimś albumie całym, ale te kilka numerów wystarczyło, żeby zainteresować wytwórnię Polydor i Chrisowi Morrisonowi udało się załatwić wreszcie kontrakt, ale nie dla Grand Slam, na 2 płyty solowe Lynotta. Zresztą Grand Slam tak naprawdę już przestało wtedy istnieć. Mark Stanway odszedł jakąś chwilę wcześniej, Lawrence Archer, zmęczony chyba tym wszystkim, co się działo wokół Lynotta, też wolał poszukać szczęścia gdzie indziej. W marcu 1985 roku odbyła się sesja dla Polydoru, z której światło dzienne tak naprawdę ujrzał tylko kawałek 19. Typowy dla Lynotta, fajny, czadowy numer, ale to było wszystko. Cały album nigdy nie powstał.
Zamiast tego Lynott wrócił do współpracy z Garym Moorem, bo te urazy między nimi najwyraźniej nigdy nie trwały długo. Gary zaprosił go do udziału w nagraniu singla Out in the Fields, który okazał się wielkim przebojem. Na drugiej stronie tego singla umieszczono kawałek Grand Slam Military Man, a oba znalazły się potem na świetnej płycie Gary'ego Moora Run for Cover. Ale to był taki pojedynczy strzał, nic więcej z tego nie wyszło, nie było długotrwałej współpracy, a sam Lynott, załatwiając całą sprawę, no też trochę pokpił, bo najwyraźniej nie mając już zaufania do ludzi z najbliższego otoczenia, nie mając zaufania do wieloletniego menedżera Chrisa Morrisona, sam negocjował warunki kontraktu. W związku z tym dostał tylko 5000 funtów za udział w całym przedsięwzięciu, kiedy Morrison mówi, że z jego pomocą mógłby uzyskać dużo, dużo więcej. Ale Phil nie myślał już wtedy zbyt trzeźwo, zbyt racjonalnie, koncentrując się z braku kapeli i koncertów głównie na imprezowaniu. Częstym gościem w jego domu był Brian Robertson. O dziwo, między panami, mimo że kiedyś skończyło się wywaleniem Robertsona z zespołu, to przyjaźń się utrzymała. I teraz Robbo odwiedzał go często, ale bynajmniej nie po to, żeby ćpać, tylko przychodził ze swoim wychowankiem, Jessim Woodem, który był synem Ronniego Wooda z Rolling Stonesów i Chrissy Wood, obecnej partnerki Robbo. Przychodził czysto towarzysko. Panowie rozmawiali trochę między innymi o planach ewentualnej reaktywacji Lizzy, ale też spędzali czas na zabawie. Lynott, który cierpiał z powodu braku swoich córeczek, chętnie bawił się z kilkuletnim Jessim, chociażby kolejką elektryczną. Ale były też niestety te gorsze wizyty, kiedy w domu pojawiali się dilerzy narkotykowi czy koledzy od ćpania. Najgorszym z nich chyba był Jimmy Bain, dawny basista Rainbow, od lat uzależniony od heroiny. Bain był człowiekiem, który nie lubił brać sam i zawsze potrafił Lynotta namówić na kolejną działkę. Według współpracowników z okresu Grand Slam Lynott miał taki okres kilku miesięcy, kiedy nie brał, kiedy był czysty, wziął się trochę za siebie. Ile w tym prawdy? No, trudno powiedzieć, że Lawrence Archer tak twierdzi między innymi. No ale właśnie to Jimmy Bain był tym, który namówił go, żeby znowu skosztował heroiny i znowu się zaczęło. Warto podkreślić, że Lynott mimo swoich autodestrukcyjnych ciągot dbał bardzo o to, żeby chronić inne osoby ze swojego otoczenia przed zgubnym wpływem narkotyków. Chodzi głównie o młodych muzyków, którzy dołączali do Lizzy. I to potwierdzają chociażby Darren Walton czy Midge Ure. Prawdopodobnie tutaj budziły się w Lynotcie jakieś wyrzuty sumienia i poczucie winy z powodu Briana Robertsona, który dołączył do Lizzy mając ledwo 18 lat i szybko, ponieważ nie był otoczony właśnie takim parasolem ochronnym żadnym, nikt się nim nie opiekował, szybko popadł w różne nałogi. I Lynott jakoś to brał do siebie, przeżywał, w związku z tym starał się chronić tych innych muzyków przed podobnym losem. No szkoda, że o siebie nie potrafił tak samo zadbać. A to by mu się bardzo przydało, bo w tym okresie czuł się już bardzo samotny, opuszczony, przegrany. Wielki koncert Live Aid, który odbył się w 1985 roku, też nie pomógł, też nie wpłynął pozytywnie na jego morale. Mimo że koncert organizował jego dawny protegowany Bob Geldof, mimo że w przygotowaniu koncertu i zwłaszcza skomponowaniu hymnu Live Aid, czyli Do They Know It's Christmas, brał udział Midge Ure, kolejny kolega. Mimo że potem w koncercie brali udział inni Irlandczycy wspierani przez Lynotta, czyli U2. Sam Lynott zaproszony nie został, mógł koncert oglądać tylko w telewizji.
No i czuł się z tym fatalnie, czuł się odtrącony, czuł się zapomniany, mimo że przecież miał ledwo 36 lat, tak? A czuł się taką osobą persona non grata, był najwyraźniej. Jedyne co mógł zrobić to oddać swoją starą gitarę basową na aukcję. Niedługo przed Bożym Narodzeniem 1985 roku Lynota odwiedził Scott Gorham. Już po odwyku, czysty, w dobrej formie. Kiedy zobaczył Phila, był w szoku, jak bardzo się zmienił, oczywiście na niekorzyść. Lynott w tym okresie już wstrzykiwał sobie heroinę w stopy i w nogi, ale to nie mogło zatuszować jego ogólnego, fatalnego stanu. Przytył, opuch, miał niezdrowy kolor cery i cały czas używał inhalatora na astmę. Dużo kaszlał. Generalnie był w bardzo kiepskiej kondycji. Panowie porozmawiali sobie, trochę powspominali dawne czasy. Ruszony został też wątek ewentualnej reaktywacji Lizzy. Lynott był do pomysłu bardzo zapalony. Gorham z kurtuazji przyznawał mu rację, ale widać było gołym okiem, że Phil nie jest w tej chwili w stanie ruszyć w trasę czy nagrywać nowe piosenki. Więc Gorham powiedział, że okej, jak najbardziej jest otwarty, jest to pomysł do przemyślenia, ale Phil, ty przede wszystkim musisz się teraz zabrać za siebie, musisz się ogarnąć, musisz zostawić za sobą to gówno i wrócić do formy. Wtedy możemy gadać o reaktywacji i ruszeniu w trasę, o dalszej przyszłości Thin Lizzy. I Lynott się z nim zgodził, mówił, że tak, jak najbardziej zostawi to, weźmie się za siebie i wszystko będzie znowu dobrze. I jakaś część jego na pewno w to wierzyła, tak samo jak wierzył Gorham, to jest to, co mówiłem wcześniej, ta jego świadomość, że kiedyś bez problemu Lynott odstawił używki na rok i świetnie sobie z tym poradził, kazała mu wierzyć, że teraz też może to osiągnąć. Tylko że to już była zupełnie inna sytuacja. Jego organizm był zupełnie w innej kondycji, a i narkotyki, których używał, to już nie była marihuana, to nie był tylko mocny alkohol, to była przede wszystkim heroina. Największym problemem Phila było jednak to, że tak samo jak nie potrafił przepraszać, tak samo nie potrafił prosić o pomoc. To było coś, z czym sobie nie radził. Być może to był wpływ tych wszystkich wydarzeń w jego dzieciństwie, kiedy był wielokrotnie opuszczony, zawiedziony, doznawał jakiejś straty, przez to zamknął się w sobie i może nauczył się liczyć tylko na siebie i może teraz trudno mu było właśnie o taką pomoc prosić. W każdym razie nikt mu w tym okresie nie pomógł, bo on też nie dopuszczał tej pomocy. Jedni w ogóle nie wiedzieli o tym, że ma problemy, bo był świetny w ukrywaniu tego, w tuszowaniu. Jego mama nie wiedziała praktycznie do końca, że jest uzależniony od narkotyków. Inni byli niedopuszczani. Niedopuszczani przez niego albo przez ludzi z otoczenia, bo w pewnym momencie doszło do takich już sytuacji, że jego bliscy przyjaciele praktycznie byli niewpuszczani do domu, w którym mieszkały osoby, których Phil w zasadzie nie znał. Kręcili się tam inni narkomani, kręcili się dealerzy, tak, a ten otwarty dom, który Phil prowadził, no właśnie zaczął wyglądać jak taka melina narkomanów. Więc nawet jeżeli ktoś chciał pomóc, to często nie miał możliwości, nie miał okazji, bo nie był przez Phila dopuszczony. Albo był traktowany agresywnie, tak, Phil nie chciał, żeby mu o jego problemach mówiono, jak zawsze wypierał, twierdził, że żadnych problemów nie ma. No być może zabrakło po prostu kogoś, kto by go wziął za fraki i zaciągnął na odwyk, tak? No ale to nie jest takie proste, jak ktoś nie chce pomocy. A poza tym musimy pamiętać o jednej rzeczy. Łatwo jest oceniać pewne kwestie z perspektywy czasu i tego, jak jest teraz. Wtedy odwyk to była
Sprawa raz, że mało popularna, dwa, wstydliwa, nieznana. Podobnie jak sesje terapeutyczne. No, Phil ze swoimi problemami, czy w ogóle z całą swoją przeszłością, z tym, co go spotkało w dzieciństwie, to pewnie nadawałby się na całą serię wizyt na kozetce u psychoterapeuty, ale to nie były czasy, kiedy coś takiego było popularne, więc był trochę z własnej winy, a trochę przez ogólną nieświadomość zostawiony sam sobie. Wszyscy jakby wierzyli też w to, że to jest silny facet, on ma taki charakter, ma taką determinację, że jak tylko będzie chciał, to z tego wyjdzie. No, guzik prawda. Na święta Bożego Narodzenia 85 do domu Lynota w Kew przyjechała jego mama Philomena wraz z córeczkami Phila, czyli swoimi wnuczkami, Kathleen i Sarą. Phil był w kiepskim stanie, a kiedy w Wigilię przyszedł z prezentami Brian Robertson z Jessim Woodem, to Phyllis przywitała go przerażona i ze łzami w oczach. Powiedziała, że Phil wszedł do przygotowanej kąpieli w ubraniu, twierdząc, że jest mu zimno. Potem nie miał sił, żeby z wanny wyjść, więc Phyllis wytargała go sama i zaciągnęła do łóżka. Robertson powiedział, żeby dzwoniła po lekarza i poczekał z nią do wizyty doktora. Lekarz dał Lynotowi zastrzyk i kazał go nie ruszać. Następnego dnia, kiedy Caroline Crowther, żona, zadzwoniła z życzeniami świątecznymi, teściowa powiedziała jej, jak sprawa wygląda, że Phil jest w fatalnym stanie. Caroline od razu wsiadła w samochód i przyjechała do Londynu z Bath. Załatwiła Philowi prywatną klinikę, zawieziono go tam, ale na miejscu okazało się, że nie mają tam takiego sprzętu, żeby przyjąć pacjenta w takim stanie, w jakim był. Więc Lynot ostatecznie wylądował na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Salisbury. Tam przez kolejne 11 dni to budził się, to tracił przytomność. Jego organizm zaatakowała posłusznica, czyli sepsa, i zdobywała go praktycznie organ po organie. Phil w chwilach świadomości czuł, że koniec jest bliski, poprosił o księdza, przepraszał Filomenę za to, do czego doprowadził. Otoczony przez bliskich toczył nierówną walkę, którą ostatecznie przegrał 4 stycznia 1986 roku. Oficjalnie zmarł na zapalenie płuc i niewydolność serca. Wiadomość o jego śmierci zaszokowała rockowy świat, nawet jeżeli niektórzy przeczuwali, dokąd zmierza jego ścieżka. Jego ciało złożono w grobie na St. Vincent's Cemetery w Dublinie, który stał się od razu miejscem pielgrzymek smutnych fanów z całego świata. Oryginalny nagrobek zaprojektował jego wierny przyjaciel Jim Fitzpatrick. Obecnie grób przykrywa nowa płyta, a obok syna spoczywa mama Philomena. Niecałe 20 lat po śmierci Phila w 2005 roku na Harry Street, bocznej Grafton Street, odsłonięto pomnik Lynota, który stoi tam do dziś, można go oglądać. I w ten sposób Irlandia uhonorowała jednego ze swoich najsłynniejszych synów. Opowieść o Philu Lynocie jest z pewnością opowieścią o blaskach i cieniach, sławy, sukcesu, muzycznego biznesu. Opowieścią smutną, opowieścią z przestrogą, ale jest też opowieścią o wrażliwym, coraz bardziej zagubionym artyście, który odcisnął piętno na muzyce rockowej, stworzył rockowy image i skomponował mnóstwo świetnych piosenek. Piosenek, którymi warto cieszyć się i dziś, do czego Was serdecznie zapraszam, bo dobra muza jest ponadczasowa. Możecie korzystać z playlist, które są tutaj w Muzycznym Subiektywie. Jest playlista z piosenkami Thin Lizzy, jest druga z solowymi dokonaniami Lynota. Generalnie zachęcam Was, albo szukajcie na własną rękę, albo kupujcie płyty. W każdym razie słuchajcie, ile się da. Naprawdę warto i do zobaczenia niebawem.